Za każdym razem, jak ta czołówka wybrzmiewa, zastanawiam się, co tam w Hollywoodzie, tam znowuż wymyślą, czy będzie kolejny sequel, requel, prequel, reboot i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry wieczór, panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pomówimy, co tam w świecie filmów, seriali, głównie seriali, a także filmów, co tam w świecie ksenomorfów, co tam w świecie predatorów, no może niekoniecznie. Krótko mówiąc, co tam w świecie Hollywoodu, panie i panowie. Dzisiaj oczywiście tematem nadrzędnym, ponieważ ja wiem, że dzisiaj jest 28, a nie 26, no ale tak się jakoś złożyło, że w piątki, no nie prowadzę odcinków na żywo, w piątki prowadzi odcinki Ormando, więc nie wyszło, ale wiadomo, w piątek był Dzień Obcego, LV426 w Ameryce, no nie wiedzieć czemu, ale najpierw podają miesiąc później dzień, czyli 426, 426, kwiecień 26, no i my dzisiaj świętujemy, więc pomówimy sobie z Lincolnem o obcym. Niech was nie zwiedzie. A w ogóle czemu taka kamera? Czemu ja jestem nieostry? O co tutaj chodzi? Coś tu się porobiło. Proszę bardzo łapać ostrość. O, już jestem piękny i cudowny. Dziękuję bardzo. I rzeczywiście sobie dzisiaj pogadamy troszeczkę o obcym. Pogadamy sobie o tym, co kochamy. No bo wiadomo, Lincoln jest wielkim fanem obcego. Pogadamy sobie troszeczkę o serialu, trochę o tym filmie, który niedługo w kinach, miejmy nadzieję, Romulus, a miał się pojawić na Hulu, tak samo jak i Predator Prey, ale o tym będzie oczywiście wszystkim za chwileczkę, panie i panowie. Wiktor Z, 4 minuty do live. No widzisz, już się doczekałeś, także już jesteś. Dariusz Tokarczuk, witam cię bardzo serdecznie. Piotrek J, witam, dobry wieczór. Jest i Katarzyna Dobak, dobry wieczór wszystkim. Sasik, cześć, Sasik Grabasz jest, Piotrek jest, no i Misio również jest, czyli widzę, że stała ekipa, więc bardzo mnie to, panie i panowie, bardzo mnie to cieszy. Lincoln oczywiście zaraz do nas dołączy, tutaj widzę, że już jest przygotowany, ale to świetnie. Słuchajcie, kilka rzeczy oczywiście na początek wstępem. Wiem, że tutaj widzicie, znowuż się coś z tą ostrością się, czekajcie, zobaczcie, co ta kamera szaleje. No nie, na wszystko jest tak samo, jak powinno być. Wiem, że tutaj widzicie, że jest mnóstwo płyt, ale o nich pomówię za tydzień. Tak na dobrą sprawę byłem, gdzie to było akurat ze sklepów charytatywnych. Miałem dla was też tak samo, jak w zeszłym tygodniu miałem dla was nagrywać vloga. No ale kiedy wszedłem do pierwszego sklepu, mówię, mogę nagrywać? Sekundkę zapytam menadżera. Menadżer, sekundkę muszę zapytać centrali, bo to wiecie, są sklepy charytatywne, więc stanęło na tym, że mam oddzwonić, ale po prostu skończy się najprawdopodobniej na tym, że będę kręcił z zewnątrz, jak wchodzę, no i potem wyjdę i pokażę, co mam, ale to oczywiście za czas jakiś. Dobry wieczór, cześć Lancel. Jedna sprawa, ponieważ dzisiaj rano był live dla wspierających i Lancel opowiadam o różnego rodzaju projektach i pytałeś się o ten wrześniowy projekt. To nie jest żaden z tych, o których dzisiaj mówiłem. To jest jeszcze inny, także spokojnie. Witam cię bardzo szczerze. Cześć, Miłosz Kasprowicz, tutaj widzę, że jest na Instagramie, to są jak Kasiula115wp.pl. Także bardzo fajnie jest i jest dobrze. Martens, i galeria horroru, panie i panowie, no to jest w tym momencie już mamy znakomitości u nas na kanale, także jest bardzo pięknie. Słuchajcie, no, dobra, wiem, że widzę, że jest dużo dzisiaj akurat widzów, bo jesteśmy na kilku platformach, jak dobrze wiecie, oprócz tego, że jest YouTube, no to oczywiście, że Facebook, Twitch, Twitter, a także Instagram, więc o Lincolnie bym mógł mówić całymi godzinami, mnóstwo złych rzeczy, ale chodzi o to, żeby powiedzieć coś dobrego, bo to rzeczywiście facet, który kocha ksenomorfy, który uwielbia rzeczywiście te rzeczy, znacie go zapewne, pojawiał się w każdym, panie i panowie, w każdym odcinku charytatywnym, to on montuje wszystkie moje dziesiątki, a także no co tu dużo mówić, to on jest odpowiedzialny za ciekawostki i za wiele innych rzeczy. Panie i panowie, nie będę przedłużał więcej. Wielki fan, zwolennik obcego ksenomorfa. On o nich wie wszystko, naprawdę. Potrafi rozróżnić facehagera królewskiego od zwykłego. A kto potrafi to zrobić? Proszę napisać teraz na czacie ja, bo chyba niewielu z nas jest. Panie i panowie, przed wami Lincoln. Cześć Lincoln. Witam serdecznie, dzień dobry, cześć i czołem. Witam cię. Słuchaj, coś się stało, coś się zmieniło od naszego ostatniego spotkania. Czy ty nosisz już okulary, czy nosiłeś też wtedy? Nosiłem też wtedy, ale po prostu teraz noszę je troszeczkę częściej, ponieważ w tej chwili obecnej mam problem trochę z okiem, możesz zobaczyć pod kątem. Aha. Czyli Lincoln jest troszeczkę jak Chandler w Przyjaciołach. Jestem troszeczkę niepełnosprytny, nazwijmy to w ten sposób, za przeproszeniem delikatnie. Niech tak będzie. Cześć Adaś, witam cię bardzo serdecznie. Jeszcze jedna sprawa, bo tam były problemy z tym live'em dla wspierających na Facebooku. Ja go jeszcze raz dzisiaj wrzucę, tak że będziecie mogli sobie spokojnie obejrzeć, będzie w porządku. Lincolnie, bo jest oczywiście, a tutaj się, idealny był materiał z Lincolnem ze zwiastunu tego Romulusa. Lincolnie, chciałbyś poczynić taki materiał kiedykolwiek, czy... Możemy wspólnie zareagować na ten trailer, tylko jest jeden mały problem w sumie, bo zaczniemy od faktu, że ten trailer nie mówi nam za dużo na temat samego filmu, co się będzie działo.
Można przeanalizować punkty stricte horrorowe, to tutaj można nawet Galeriana zaciągnąć za fraki i zrobić coś razem, ale tutaj, jeżeli chodzi o sam trailer, to nie będę ukrywał, ja trzymam się bardzo z daleka od franczyzy Obcy w chwili obecnej. Po tym, co Covenant zrobił nam, to ja po prostu podchodzę do wszystkiego, co jest związane z Predatorem Obcym z bardzo dużym dystansem, nie? Żeby po prostu nie było żadnego takiego... Lepiej wiedzieć, że się zawiedziesz, niż zrobić sobie nadzieję, prawda? Czyli panie, panowie, Lincoln dołączył do mojego słynnego klubu, czyli We Want Ridley Scott to go home, krótko mówiąc, bo rzeczywiście ten gentleman, jeżeli chodzi o Obcego, niekoniecznie ostatnimi czasy coś ciekawego nam powiedział. Słuchaj, pretekstem oczywiście do naszego dzisiejszego spotkania jest Dzień Obcego, no bo wiadomo, że to było... Dokładnie, który był 2 dni temu w sumie. Tak, no ja widzisz, mówię, w piątek swoje odcinki ma Ormando, czy tam na przykład Galerian też miał chyba odcinek na żywo, ale motyw jest taki, że ja teraz, po raz wtóry oczywiście, obejrzałem te filmy, ponieważ moja córka już wchodzi, że powiem, w taki wiek, kiedy interesują ją nie tylko Świnka, Peppa i Barbie, ale no to rzeczywiście poważniejsze filmy. No i w ciągu ostatnich, ja wiem, powiedzmy kilku tygodni obejrzeliśmy sobie nie wszystkie, 4 części Obcego, z tym, że mówię od razu, 3. część widzieliśmy nie wersję kinową, tylko wersję, to się nazywa tak zwany assembly cut. To nie jest wersja reżyserska, to nie jest wersja producencka, to jest po prostu wersja, którą tam ekipa i montażyści zrobili. Ona jest dużo ciekawsza niż ta wersja filmowa, którą znamy z kin. No i to jest właśnie też dodatkowy pretekst, ponieważ powiedz mi, no domyślam się, że ty na bieżąco jesteś cały czas z tymi starymi filmami obcymi, mówię, że z nowymi się tak niespecjalnie trzymasz, a z tymi starymi, jakbyś mi na przykład mógł powiedzieć, czy na przykład według ciebie oryginalny film Ridleya Scotta, czyli Obcy, polski tytuł Obcy 8 pasażer Nostromo, niech tak będzie, czy według ciebie ten film się bardzo zestarzał, czy on rzeczywiście cały czas daje radę i pokazuje, panie i panowie, to jest cały czas świetne kino, bardziej horror niż sam sci-fi, do czego sam się zresztą Ridley Scott przyznaje? Powiem ci w ten sposób, bo ja rozmawiałem z Galerianem na ten temat sporo i w sumie, jeżeli chodzi o 8 pasażera Nostromo, prawda, to można to podepchnąć pod slasher, bo mamy soul killera, który chce zabić całą tą zgraję, tak? Nazwijmy to w ten sposób. To jako horror to zależy od człowieka, bo w sumie, jak już Galerian nieraz mówił, to horror nie musi straszyć, żeby być horrorem, prawda? No wiesz, to są słowa Ridleya Scotta, co nie? Że pierwszy film to jest horror, a to, co zrobił Cameron w 2, to już jest stricte nawet nie tyle sci-fi, co akcja. Ale powiem ci tak, pierwszy film to jest horror, to jest slasher. 2 już wchodzimy tutaj w akcyjniaka sci-fi, bo jak leciał ten slogan? The more the better, the bigger the better, everything is bigger in Texas, etc. Tak, no, po amerykańsku. No, to właśnie pod tym kątem patrzę na to. 1 to jest bardzo dobry horror, zestarzał się, bo kurde, każdy film się kiedyś zestarzeje, prawda? Teraz mamy CGI, teraz mamy lasery, mamy wszystko, nie? A tam, żeby na przykład zrobić jedną scenę, to musieli, żeby przestraszyć kota, mówiłem kiedyś o tym, żeby przestraszyć kota, to po prostu wprowadzili na plan zdjęciowy owczarka niemieckiego. To praktyczne efekty były świetne. Krótko mówiąc, oni byli, tak jak tutaj widzicie, jak ja i Lincoln oddzieleni, i w tym momencie była deska, krótko mówiąc, na przykład na takiej zasadzie, i w pewnym momencie, kiedy widzicie, że ten kot robi, to jest 1, 2, 3, podnieśli tę deskę, tak. No i kotek zobaczył owczarka. No i to w tym momencie jest automatyczna reakcja. Zresztą nam było dużo takich trików, nawet im dłużej ten film postępował, tym Ridley Scott mówił, musimy mieć coraz bardziej klaustrofobiczny film i będziemy zwężać te korytarze fizycznie. One rzeczywiście były tak zrobione, a na dodatek Obcego nie pokażemy zbyt dużo, no bo słuchajcie, nie róbmy sobie jaj, sam powiedział tak Ridley Scott, to jest facet w gumowym stroju. Pokażemy go za dużo, za bardzo go oświetlimy, wszyscy będą widzieli, więc tak to jest. Słuchaj, zaraz przejdziemy dalej, tutaj jest kilka pytań z Instagrama, więc zobaczymy. Milosz Kasprowicz pisze, urodziłem się tego samego dnia co Stephen King, dlatego bardzo go lubię, elegancko. Czy znam czarny telefon? Znam czarny telefon. Jesteś jednym z najlepszych youtuberów. O, to chyba rzeczywiście nie oglądasz YouTube'a, no, ale dziękuję ci bardzo za te słowa. Czy lubi Laleczkę Chucky i Annabelle Martin? Laleczkę Chucky uwielbiam jak najbardziej. Aczkolwiek wydaje mi się, że pierwsze 3 części i potem się już, jak to mówią, Chucky skończył się na Kill 'em All, a Annabelle z 3 części wydaje mi się 1 jest dobra, ale to już jest oczywiście inna sprawa. No to dobrze, no to według mnie technicznie, no bo to nie czarujmy się. Pierwszy Obcy to są lata 70, panie i panowie, no i trudno darmo, żeby przez ponad 40 lat film się nie zestarzał. Według mnie bardzo się zestarzał technicznie, bo mówię, oglądałem go po raz wtóry nie tak dawno i słuchaj, no nie wiem czemu, ale oglądałem na Disney Plus, no bo wiadomo, że oni są właścicielami 20th Century
Studios teraz nie zrobili żadnego transferu obcego drugiej części do 4K. I to jest jakaś wersja chyba DVD 720, bo stary, to wygląda koszmarnie. Nie Naprawdę najciekawiej. koszmarnie to wygląda, jak oglądałem. Oglądaliśmy, nie mieliśmy problemu z lektorem ani z napisami, ponieważ no, mieszkamy w Irlandii, więc wiadomo, że po angielsku w porządku oglądamy, gadamy, ale drugi obcy technicznie koszmarnie się zestarzał, wiesz? Świetny film, ciągle wydaje mi się według mnie lepszy niż jedynka i według mnie najlepszy obcy, ale technicznie no wydaje mi się, że chyba James Cameron, który lubi swoje filmy co jakiś czas tam znowuż odnawiać, odrestaurowywać, wrzucać do kin, powinien chyba siąść przy tym obcym i powiedzieć, kurde, nie robi Awatara 243, tylko obcy do 4K, full digital audio remastering i tak dalej, i tak dalej. Co myślisz? Kupiłbym bilet. Kupiłbym bilet. Nie, tutaj nie mam co ukrywać. Kupiłbym bilet na ten event, nie będę ukrywał. A jakby nawet wyszła wersja taka lepsza, poprawiona w Blu-rayu, to też bym przygarnął, przytuliłbym do serduszka. To nie ma tutaj nawet co kwestionować, prawda? Sam wiesz, jak to jest. Rzeczywiście też oglądałem ten film i mówię, kurczę, ale tu brakuje sceny. Potem sobie przypomniałem, że ostatnio bodajże 2 czy 3 razy oglądałem obcego, ale tą wersję właśnie reżyserską, tą dłuższą bodajże o pół godziny chyba, bo to jest, słuchajcie, to nie jest Ridley Scott, że dodał 8 sekund do Wolves Androidów, to jest naprawdę dosyć 28 minut, jak dobrze pamiętam. 28 minut, no. My nawet kiedyś, pamiętam, omawialiśmy jeszcze na starym kanale, na Marcinowe Recenzje Ekstra, oglądaliśmy na żywo i komentowaliśmy właśnie film o obcym i to było rzeczywiście super. A jak podchodzisz do trójki? Tylko przyjmiemy tak, nie mówimy w ogóle o wersji kinowej, bo kinówka to jest delikatnie mówiąc dno. Ta wersja... Nieporozumienie. Dokładnie, powiedzmy o tej wersji, no będę ją tak nazywał na potrzeby dzisiejszego odcinka, ta wersja reżyserska. Jak ci się to podoba? Bo tam to w ogóle CGI, czyli komputerowo generowane efekty w tym filmie, to jest jakieś, to jest kurde, tragedia. Nieporozumienie. Zacznijmy od tego. W trójce dostajemy na pysk nowy gatunek ksenomorfa, który, jak dobrze pamiętam, w kinowej wersji był z psa, a w wersji reżyserskiej to był ox, nie pamiętam translacji, taki ox krowy. po angielsku. I ja nie wiem, co nawet mam na ten temat powiedzieć, szczerze powiedziawszy, bo te CGI, które tam jest, prawda, ono po prostu jest. Ono nic nie daje tak naprawdę. To jest, jak dobrze pamiętam, żeby nie skłamać, to jest połączenie lalkarstwa z green screenem i naprawdę, jeżeli chodzi o ten cały green screen, to może kilka lat później byłoby okej. Ale teraz, kiedy był robiony Obcy 3, to był nie wypał, ponieważ oni nakręcili sobie tego obcego, prawda? I jak mamy przedział jakości pomiędzy jakością obcego a tła aktorów itp., to wygląda po prostu coś, co ja bym zmontował w chwili obecnej. Więc nie. Dobra. Tutaj mowa o CGI, ale jeżeli chodzi o sam film, to jest fajne zakończenie trylogii. To jest prawda. I na tym filmie Obcy powinien się skończyć, Imcho. Na tym filmie. Powinien się rzeczywiście skończyć. Zresztą sam David Fincher, który nawet nie jest reżyserem tego filmu, bo on ten film powiedział, powiedzmy, wydziedziczył. Powiedział, że w momencie, kiedy już dostał pracę, to już scenografia była w połowie zbudowana, scenariusz nie był gotowy, potem zmieniali i rzeczywiście to CGI to też nie był jego pomysł, tylko wytwórnia sobie narzuciła, no krótko mówiąc, dętka. No ale później... No to sorry, memory. Bo ja nawet tak oglądając zauważyłem, że każdy z filmów o obcym ma swój własny kolor. Możesz tak powiedzieć. Bo ja na przykład pierwszy ma zielony, tak, drugi ma niebieski, taki baby blue można powiedzieć. Dokładnie. Trzeci żółty. Ja bym bardziej brązowy, no ale dobrze, niech będzie. Żółto-pomarańczowo-brązowy to jest po prostu spektrum. No i potem mamy czwórkę, która czwórka na powrót jest zielona, według mnie. Bo tam się dużo dzieje rzeczy. Tam po prostu jest różnie, nie? Tak. Tam jest różnie. Bo mamy chwilę, gdzie jest pomarańczowo, na przykład sceny, kiedy mamy klonowanie Ripley, mamy niebieski, kiedy pływają pod wodą, mamy zielony, kiedy oni tam uciekają, kiedy ten cały noworodek, newborn, prawda, ten biały obcy. Jest noworodek, który ma kolor całkowicie jasny.
Także widzę tutaj, Misio No i wrzucił, że dzisiaj dodali obcego kolekcję na Disney+. No właśnie na Disney+ możecie obejrzeć, bo oni oczywiście, Disney jest właścicielem 20th Century Studios obecnie, kiedyś 20th Century Fox, ale właśnie mówiliśmy, Misio, że to jest cały czas jakaś wersja 720, czyli DVD, nie ma żadnej rzeczywiście poważnej kopii, bo to już wcześniej oczywiście było wrzucone, ale jak powiedzmy, mówiłeś, że na trójce powinno się skończyć, a jak to odbierasz czwórkę? Powiedz mi, jak to odbierasz czwórkę? Czwórka to jest epilog Jean-Pierre Jeunet oczywiście powraca z Sigourney Wiem. Weaver. Mówię, dla widzów jeszcze pojawia się Winona Ryder i mój ulubiony aktor, czyli Ron, bardzo brzydka morda, Perlman. Tak. To jest jedyny powód, z którego lubię ten film. Ron Perlman, kurwa, tam jako ten, nie pamiętam jego imienia, ale... Janner, tak. I dzięki niemu mamy homoseksualny pocałunek filmu, którym pocałował kolesia na wózku, więc za to go kurde kocham. Typ, jeżeli chodzi o aktorstwo, jest boski, nie? On jest w ogóle świetny niemalże we wszystkim, począwszy od Hellboya, a na Kronos skończywszy. A wracając, jeżeli chodzi o czwóreczkę, to moim zdaniem jest epilog, który... Wyjaśnię to w ten sposób. Nie wiem, czy to są mangozjeby wokół nas, ale mamy taką animację, która nazywa się Dragon Ball. Każdy zna Dragon Balla. Każdy zna Dragon Balla. Nie ma osoby, która nie zna Dragon Balla. Sytuacja wygląda w ten sposób. Po zakończeniu Dragon Ball Z powstał Dragon Ball GT, który nigdy tak naprawdę nie miał powstać. To jest taka... Wybacz, dam dokończyć. Dobrze, Arnold Boczek, dziękujemy Ci bardzo za donate. Panie Fertku, wódka podrożała. Ja to rozumiem, chleb, masło czy boczek, ale nie artykuły pierwszej pomocy. Dziękuję bardzo. Arnold Żółwik, piąteczka dla Ciebie, bardzo mi cieszy. Jeżeli chcecie wpłacać donate, to w opisie jest link, jak najbardziej możecie to wrzucać. Lincoln, kontynuuj. To dokończę. Jest sobie taki Dragon Ball. Seria skończyła się w pewnym momencie na Z, jeżeli chodzi o komiks i adaptację animacyjną, prawda? Ale po prostu studio postanowiło wypuścić kontynuację tego ewenementu, żeby zyskać, no wiesz, mniej. I powstał Dragon Ball GT, który, no nie oszukujmy się, nie był najlepszy. I potem okazuje się, że twórca komiksu mówi, że na samym początku mówił, że to nie należy do kanonu serii. Potem powstała seria Dragon Ball Super i potem okazało się, że w tym uniwersum są jeszcze inne uniwersa, nie? Hurdur, dzikie węże, wszędzie, nie? Więc ja uznaję czwórkę jako kontynuację trójki z innego uniwersum, ponieważ trójka powinna być ostatnim filmem. Tutaj się nie oszukujmy po prostu. W ten sposób do tego podejdę. No ja do czwórki mam o tyle sentyment, że to jest pierwszy opcji, który widziałem w kinie. Tak, panie, panowie, jestem tak stary, że widziałem ten film w kinie, więc rzeczywiście to była dobra sprawa. No, a poza tym mówię, no jest Ron Perlman, pojawia się Peter chyba, albo Paul, Winona tak, ale piewa Peter Will Huit, którego ja kojarzę wcześniej między innymi z Basquiata, a także przecież z Kruka, gdzie grał antagonistę świetny, no i stali współpracownicy Jeana-Pierre'a Jeuneta, no to wiadomo. No dobrze, no ale potem mamy... Ja muszę Kruka obejrzeć w sobie, dzięki za przypomnienie. Obejrzyj, bo rzeczywiście on jest dobrym filmem. Mówimy oczywiście o tym filmie z Brandonem Lee. I potem mamy wiele lat posłuchy. I zaraz przejdę do Prometeusza, tylko pojawią się kilka pytań, więc troszeczkę poodpowiadamy sobie. Ma problemu. Lancel pisze: przypominam, że to jest zwiastun stream pay-per-view. Bilet to łapka w górę, abonament, subskrypcja, zachęcam. Dziękuję bardzo, świetne stwierdzenie. No wiesz, Lancel to jest jeden z moich, że to powiem, najstarszych, najwierniejszych widzów, wspierających, także jak najbardziej w porządku. Wiktor Z pisze: dla mnie Obcy to są 3 filmy. Obcy pierwszy, drugi i Covenant. 3 i 4 dla mnie nie istnieją, a Prometeusz dla mnie kpina i inne nie biorę go pod uwagę. Okej, zaraz się do Prometeusza do Covenanta ale to potem. Odniesiemy się, bo ja się również z tym stwierdzeniem nie zgadzam. Sasik pisze: w pełni się zgadzam. Część 3 i kończymy zabawę Game Over. Tak jak najbardziej powinno być. I Piotrek J. jeszcze nam pisze: generalnie 3 to już był średniakiem, a 4 jeszcze słabiej, tylko plus, że Winona zagrała. No tam rzeczywiście dosyć fajnego było humoru sporo, także jest nie najwyżej. A Piotrek jeszcze pisze, że kojarzę 3 właśnie z kolorem pomarańczowym. No czyli dokładnie coś pomiędzy Lincolna żółtym, a moim powiedzmy brązowym, więc tak jest. I tutaj jeszcze jest na Instagramie Milosz pyta, czy lubisz Jason kontra Freddy? Słuchaj, 2 sekundy. Lincoln to widział, wy na szczęście jeszcze nie widzieliście i nie zobaczycie, ale mogę pokazać, jak się ładnie przed odcinkiem się przebierałem z koszulki, którą właśnie... No i popatrzcie, chciałem przesłaniakować, że mamy Jason kontra Freddy, a przed sobą miałem tylko i wyłącznie tą z Freddym, ale mam podobną koszulkę
podobnej stylistyce właśnie z Jason kontra Freddy. Także Jason kontra Freddy to jest, wiesz, jeden z tych filmów, które są tak złe, że aż dobry, bo fajny koncept, a rzeczywiście niekoniecznie dobry film, niekoniecznie to wyszło. No i słuchaj, no i potem wiele lat posłuchy, no i dostajemy Prometeusza od Ridleya Scotta. Miało być coś innego oczywiście. Mieliśmy dostać film od Neila Blomkampa, no ale Scott to zablokował, a miało to być, dla tych, którzy nie wiedzą, panie i panowie, miała to być kontynuacja części drugiej, w której miała powrócić Sigourney Weaver, a także miał powrócić Michael Biehn i mieliśmy odrzucić to, co się działo w trójce i w czwórce, miała być kontynuacja. Grafiki koncepcyjne wyglądały fajnie, scenariusz też był ciekawy, pomysł dosyć, no ale Ridley Scott wszedł i powiedział, ja robię Prometeusza. Jak ty, Lincolnie, ocenisz Prometeusza? Tak, grabarzu, do Obcy kontra Predator też się odniesiemy. Jeżeli chodzi o Prometeusza, to jest bardzo dobry prequel. Nie ukrywam, bo cały czas mieliśmy tylko koncept komiksowy tego, co my mamy tak naprawdę myśleć o rasie Space Jockey, prawda, tych konstruktorów, nazwijmy ich w ten sposób, Inżynierów, prawda? tak. Inżynierów. I mieliśmy tylko koncepty z komiksów, które po prostu, no nie ukrywajmy się, komiksy niestety, wszystko, co jest w kanonie, tak naprawdę jest decydowane przez filmy, ponieważ to jest oryginalny twórca, oryginalne studio. Tak. Można powiedzieć, że to jest inne uniwersum, ale to nie jest ważne, nie? A Prometeusz jako prequel całego uniwersum, nie obcego, uniwersum, to jest ważne, jest bo to bardzo przyjemny. Mhm. Jest przyjemny do oglądania, nie będę ukrywał. Jeżeli chodzi o same efekty specjalne, to tutaj nie ma co się przyczepić. To jest który rok? 2013? Prometeusz nie, to jest 12 rok. 12 albo 11. No to pomyliłem się o rok. 11 albo 12, bo pamiętam, że wrzuciłem to do dziesiątki chyba najbardziej ciekawych filmów chyba 12 To jest 2012, pomyliłem się tam o rok, ale 2013 to był rok, w którym ja to obejrzałem, prawda? Okay. I sytuacja wygląda w ten sposób, że jak ja to oglądałem, to się nie nudziłem, wszystko było fajnie. Ja lubię małe detale, które tam były pokazane, między innymi to, że my powstaliśmy od tych konstruktorów, którzy pojawili się w pierwszej części Obcego, potem okazuje się, że oni chcieli tak naprawdę nas zabić i że teoretycznie cały świat może być praktycznie ich eksperymentem, nie? Bo jeżeli chodzi o samych Obcych, to w praktyce jeszcze tego nie wiemy, dowiemy się prawdopodobnie w Romulusie. I tutaj mówisz o Covenancie, to jest już zupełnie inna liga. Ale no, sytuacja wygląda tak, jak wygląda, nie? Jako prequel film bardzo dobry, jako wprowadzenie do Obcego, bo na samym końcu oczywiście Prometeusza mamy takiego mini Obcego, dostał nawet własne imię, nazywa się Deacon. I powiem w ten sposób, jakby świat miał wyglądać tak, jak wygląda w Prometeuszu u nas w prawdziwym życiu, to nie narzekałbym. Byłoby fajnie. Okej, no w porządku. Według mnie Prometeusz to równie jest ciekawy film. Mogło być lepiej, aczkolwiek podoba mi się sam koncept, jak już mówiliśmy wcześniej o tym, bo to rzeczywiście jest dosyć fajna sprawa. No, sama teoria ewolucji w Prometeuszu jest bardzo fajna, że powstaliśmy, kurde, od czegoś. Od ufoków, powiedzmy, no. nie to, że ewolucja, tylko jak najbardziej. Ja zresztą pierwsze tam jest bodajże 2 czy 3 minuty mamy wyjaśnione, jak to wszystko wygląda. W ogóle zapomniałem panie i panowie powiedzieć, że dzisiaj będzie na samym koniec ten nowy cykl, który uskuteczniamy od jakiegoś czasu, czyli Złowione w sieci. Dzisiaj posłuchamy sobie na sam koniec musicalu Aliens, czyli Obcy decydujące starcie. Tak, Lincoln, jest taki cykl teraz, który zapoczątkowałem kilka tygodni temu i na sam koniec wrzucam jakieś fajne, zabawne rzeczy, które tam gdzieś złowiłem w sieci. Pojawił się Cezik, był Predator musical, a tutaj jeszcze widzę jest musical o Obcym. Nie jest on specjalnie długi, ale rzeczywiście będzie to fajna sprawa. No i dochodzimy w końcu po tym Prometeuszu, który w założeniu był pierwszą częścią trylogii, zresztą tak powiedział sam Ridley Scott, po czym zmienił zdanie, bo potem powiedział, że jeszcze pomiędzy Prometeuszem a Obcym, 8 pasażerem są jeszcze 3 filmy. Potem mu się to pozmieniało, bo rzeczywiście niekoniecznie, ale dostajemy Obcy Przymierze, bodajże taki jest polski tytuł, czyli Alien Covenant. I według mnie tak złego filmu nie widziałem. Pisaliście, że Obcy 3 nie jest dobry. Nie. Obcy Przymierze to jest największy syf, jaki się mógł wydarzyć w całym uniwersum Obcego. Chodzi mi o Obcego, o Predatora, o AVP i AVPR, bo rzeczywiście chciałbym powiedzieć, że tam się nie zgadzała jedna rzecz, ale tam może wydaje mi się, że jedna rzecz może się zgadzała. Co myślisz na ten temat? Zaraz się odniesiemy do waszych komentarzy. Jeżeli chodzi o samego Covenanta, prawda, to ciężko mi się oglądało, ponieważ ja jestem wielkim fanem komiksów, jeżeli chodzi o Obcego.
I sytuacja wygląda w ten sposób, że oglądając to nic mi się kompletnie nie kleiło. Czułem nie obrzydzenie, ale taką niechęć płynącą z tego filmu. Po prostu jak patrzyłem na to, byłem trochę smutny. Mhm. Patrząc w jakim kierunku idzie ta cała saga Obcego, bo to już jest w sumie saga, mam 5, 4, No, 5, pięć 5 filmów części i prequel, nie? tak, tak. W No. uniwersum. I no po prostu mi trochę żal tego filmu, bo jest stracony potencjał. Fakt, że David może być teoretycznym twórcą ksenomorfów, jest smutny, bardzo smutny. Jest jeszcze szansa, żeby naprawić to. Jest jeszcze szansa w Romulusie, żeby to kurwa naprawić, okej? Jest szansa, żeby to naprawić. Ale jeżeli oni tego nie naprawią, to wszystko będzie się tak źle kleiło, wszystko pójdzie w tak złym kierunku, że Obcy Przymierze jest to po prostu ostatni gwóźdź do trumny, moim zdaniem, serii. Mają jeszcze szansę to naprawić. Jeżeli to zrobią, to Covenant będzie miał jakiekolwiek to takie pozytywne podejście, ale w tej sytuacji ten film jest beznadziejny, a potem zobaczymy, czy będzie beznadziejny jako część całości, czy to po prostu będzie beznadziejny prequel do naprawdę zajebistej franczyzy. Tak wiesz co, powiem ci, Ridley Scott się wypowiedział na temat Romulusa i stwierdził, widziałem ten film, jest rewelacyjny. Może z 20 lat to by dla mnie znaczyło coś takiego na zasadzie orzesz w mordę, Ridley Scott powiedział, że jest świetny, to musi być super. A teraz to jest, serio stary, ty sam dobrego filmu od 2 dekad nie potrafisz zrobić i nam będziesz mówił, że jest film świetny, wynoś się człowieku, zmykaj. Ja oczywiście nie ujmuję nic Ridleyowi Scottowi, który wiele lat temu dał nam genialne produkcje, no ale nie czarujmy się, o tym mówiliśmy jakiś czas temu, ostatnie powiedzmy 5-6 jego filmów to jest, wiecie, spójrzmy story na te spory i pomówmy o Batorym, o tym się rzeczywiście nie da się ogarniać. Słuchajcie, panie i panowie, zaraz przeczytamy wasze komentarze, tylko przypominam, dzisiaj sobie zgadamy z Lincolnem o Obcym, o ksenomorfach, ponieważ 2 dni temu był Obcego dzień, Alien Day, LV426, czyli 26 kwietnia i sobie o tym na ten temat gadamy. Jak lubicie takie rzeczy, tak jak wcześniej wrzucał Lancel, dajcie łapkę, będzie nam niezmiernie miło, algorytmy to uwielbiają. No i krótko mówiąc, dajcie suba i włączcie dzwonek z opcją wszystko. A teraz popatrzmy, co tutaj piszecie. Dokładnie. Patrzmy, Prometeusz jest. Prometeusz i inżynierowie pochłonęli mnie w pełni, ale Covenant niestety wymierzył mi 100 batów, które do dziś na plecach czuję. Zgadzam się z przedmówcą. Sasik, rewelacyjnie to podsumowałeś. Pytanie do ciebie od Lancela jest Lincoln. Ograny Alien Dark Descent? Niby tak, dobra gierka. Ograne. Bardzo dobra gierka. To nie jest mój klimat, bo to jest połączenie RTS-a z RPG-iem. Dla mnie to niezbyt podchodzi. Ale ograne dla stricte swojej fabuły i nie będę ukrywał, że gra jest warta pieniędzy oraz swoich ocen. Takie solidne 7,5 na 10, bym powiedział. O, czyli dosyć ciekawie. Dobrze. Bardzo fajna gierka. W uniwersum jak najbardziej się wpasowuje, tylko pamiętajmy jedną rzecz. Podchodząc do gier, komiksów i tego typu rzeczy, nie przyzwyczajcie się do nich, bo twórcy filmów was totalnie po prostu zrównają z ziemią. Dokładnie, może się okazać, że dostaniemy Obcy kontra Predator, który jest w kanonie, po czym Ridley Scott zrobi swój film. Nie, to nie jest kanon, to jest po prostu bzdura. Mimo, że puszczone przez te same studio. Postalowy Świr pisze, siema stary, mnie dzisiaj nie będzie, bo jestem chory. Nic się nie bój, dziękuję bardzo za to, że jesteś, Adaś. Bardzo, to jest, panie i panowie, szczególny facet, ponieważ to jest pierwszy wspierający na tym kanale. A jeżeli ty, drogi widzu, chcesz dołączyć do wspierania, to proszę bardzo, tutaj. Jak najbardziej. Wspieranie na Patronite, na dole gdzieś tam tutaj, tutaj. Wspieranie na YouTubie, możesz włączyć, zobaczyć co się dzieje. Możesz, i sobie będziesz mieć dostęp do w tym momencie już chyba 10 filmów, które są na kanale, których nie oglądają zwyczajni widzowie, tylko i wyłącznie wspierający. Dziękuję bardzo, Miłosz, z Instagrama, że masz, mimo to, że masz złamaną nogę, siedzisz w domu, ale oglądasz. I słuchaj, jedna sprawa, bo to ci powiem, to mnie wkurzyłeś w tym momencie. Ty piszesz, mam złamaną nogę, ale pana oglądam. Słuchaj, Miłosz, na pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze, wiesz? O ile, powiedzmy, z tym wyglądem nie jest najgorzej. Jak jedno oko zamkniesz, drugie przymkniesz, to jeszcze jakoś wyglądam, co nie? Ale z pieniądzami, no słuchaj, Brad Pitt to ja kasowo nie jestem, więc po prostu Marcin i to wszystko. Poprawiam ci humor, dziękuję bardzo, nie ma sprawy. I tutaj jeszcze jest od Włodka. Na Obcym Przymierze usnąłem w kinie. Tu nie było niedociągnięcia, to nie była nawet prowokacja, to była... Nie będziemy dalej mówić. Dokładnie tak to trzeba podsumować, więc bardzo mi przykro, ale ja się zgodzę z Lincolnem. Według mnie Covenant to jest totalne dno i tego się nie da oglądać. To jest po prostu film nie do nieznośnienia. I tutaj się panowie z wami nie zgodzę, pisze Wiktor Z.
Covenant był super space horrorem, był krwawy, sensowny w porównaniu do Prometeusza. Słuchaj, ja tylko powiem jedną rzecz. Akcja się toczy, lecimy sobie na planetę X, nie pamiętam w tym momencie, lecimy na planetę X, nagle jest sygnał i jest, co jest sygnał z tej planety? A możemy, co? Aha, no to my możemy polecieć na tą planetę, bo tam jest sygnał jakiś z tej planety, ale tam poszły lata, dekady całe planowania, rozeznania się tam się dzieje, a nie, my o tej planecie, na której mamy sygnał, my o niej nic nie wiemy, ale my na niej wylądujemy. Stary, to jest podstawowy błąd. Jak możesz coś takiego? To nie jest, to wiesz, to nie jest to, że ja sobie wsiadam w auto i jadę sobie z Tarnowa do Krakowa 78 km, tylko to jest misja, która domyślam się, że kosztuje miliardy. Wyobraź sobie, że teraz Elon Musk wysyła sobie ten swój SpaceX na Marsa, są w połowie, oni mówią, nie lecimy na Marsa, chodźcie skoczymy na Wenus, w drugą stronę. A czemu? Kto to wie, po prostu polecimy sobie, nie do stary, no naprawdę, nie przekonasz mnie, bardzo mi przykro, nie ma pieniądzurów, które by mi przekonały, żebym powiedział, że obcy Covenant, czy tam obcy Przymierze, jak to woli, jest rzeczywiście dobry. Chciałem sprawdzić, ile kosztuje misja Covenant, ale nie znalazłem informacji. A jeżeli chodzi o logiczny argument przeciwko temu właśnie, znaczy potwierdzające to, co Marcin powiedział, nie? Jeżeli chodzi o Covenanta, to popatrzmy teraz na pierwszego obcego. Zrobili w praktyce tą samą rzecz, tylko jest jeden kurwa szczegół. W jedynce mamy sytuację, gdzie w protokole mamy dokładnie wyjaśnione, co trzeba zrobić, kiedy coś takiego się znajdzie. Mamy sygnał SOS, oni lecą. Dokładnie. I sprawdzają. Ponieważ z góry firma im to założyła, nie? I teraz idziemy do Covenanta. Mamy Covenanta, to jest misja kolonizacyjna, która ma przecieć z Ziemi do punktu B. Już nie pamiętam nawet tej nazwy tej planety, nie? Mniejsza większość. I znajdują planetę, na której, kurde, leci sobie John Denver Country Roads Take Me Home. To jest po pierwsze. Pierwsza sprawa. Obcy, jeżeli znajdujecie takie coś w kosmosie, tam bilion, kurde, kilometrów od Ziemi, a jeżeli znajdujecie coś takiego, to w teorii możecie już pomyśleć, inteligentna rasa kosmitów chce, kurwa, coś zrobić. Nie idziemy tam, to jest pułapka. I z angielskiego włączać się takie WTF. Dokładnie. To jest pułapka i takie, nie powinniśmy tam iść. My mamy, nie pamiętam ile ludzi było na Covenancie, ale tam załóżmy, że z 20-30 tysięcy. No jakoś tak. Załóżmy, plus embriony ludzkie. To jest ważne. No i właśnie podchodzimy teraz do Covenanta i sytuacja wygląda w ten sposób. Planeta jest zdatna do życia i nagle mamy Country Roads Take Me Home. Chodźmy to sprawdzić, może Country Dancing będzie i takie. Really? Bruh, really? Dla mnie to jest niepojęte. To jest misja kolonizacyjna, oni narazili w praktyce nie wiem, małe miasto, nazwijmy to w ten sposób, nie miasto po prostu. Narazili dosłownie miasto ludzi, żeby, kurde, sprawdzić, dlaczego obcy lubią country w praktyce. Więc... Słuchaj, Mr. Xeno Official pisze, w ogóle trochę głupio to rozwiązali, bo dosyć fajny był lore AVP, dokładnie, mi się bardzo nie podobało, że z niego zrezygnowali, a to nie jest kanon ani Obcego, ani Predatora, choć w AVP Requiem był podczas nagrania Easter eggs z OWL Elf, czyli organizacja z Predatora 2. No rzeczywiście na końcu też pojawiła się pani Yutani, chyba w 2 było, tak, rzeczywiście, jak najbardziej. Więc to było w porządku, ale tutaj Wiktor wchodzi w polemikę. Czekaj, bo z siebie zasłoniłem, kurde, a ja taki piękny jestem, dopiero tutaj mówiłem, że taki cudowny jestem. Odbiję piłeczkę. W Prometeuszu mamy profesjonalnych naukowców, a zachowują się jak kompletni debile. Wkładają ręce w każde jajo, gubią się w tunelach, jak ich traktować poważnie, ale to samo ma miejsce oczywiście w Covenancie, kiedy są rośliny i tak dalej, ale mów Lincolnie. Tak, ale mam tutaj odbicie piłeczki, ponieważ w Covenancie dzieje się to samo, pobierają próbki, prawda, ale w Prometeuszu, prawda, naukowcy tam są zbyt podjarani tym wszystkim, ale bądźmy szczerzy, jak Covenant jest misją na sprawdzoną planetę, która ma na sobie życie i tego typu rzeczy, to oni wiedzą z 5 razy oko, z czym będą się mierzyć. Dokładnie. I jaki mają konkretny cel. A jeżeli chodzi o misję Prometeusz, to oni zapierdzielają w nieznane i mogą tylko wiedzieć, że ewentualnie spotkają twórców. Ewentualnie, jeżeli żyją. I jesteś takim naukowcem, który przez pół swojego życia bada skały. Załóżmy, nie? A tu nagle widzisz, o kurde, wąż zjada pana Gienka, czy tam kogokolwiek, kurwa, innego, nie? No i
Ja na miejscu tego naukowca byłbym podekscytowany, to po pierwsze, dlatego bym pewnie zrobił tą samą głupotę co on, bo adrenalina, trochę ogłupienie, ten cryosleep, wszystko wchodzi po prostu tutaj w jedno wielkie zagmatwanie, dlatego też w sumie misja Prometeusz nigdy nie miała szansy na powodzenie, moim zdaniem. Nie miała szansy na powodzenie. Ona była samobójczą misją. Nawet sam Wayland poleciał tam, żeby spotkać swoich stwórców, żeby umrzeć przy nich. Słuchaj, Dlaczego? Sasik rzucił komentarz, który mnie bardzo bawił. Nie powinniśmy iść, ale jest życie, o i jest powietrze. Lamia, ściągaj tę pilotkę. Idziemy na wschód, tam musi być życie. Cytując genialny film Józefa Wachulskiego. Super Sasik, naprawdę dobrze. To jest seks misja, prawda? Tak, to jest seks misja Wachulskiego. No. Jeszcze tutaj właśnie odbijając w stronę Wiktora piłeczkę, Galeria Horror Prze. Fajnie, że w Covenancie hełmy zdejmują na wejściu na nową planetę, nie znając jej kompletnie, zero znajomości atmosfery, ale czujniki mogą być, żeby... Poproszę jeden argument na sensowność tego filmu. Słuchajcie, nie będziemy tutaj siedzieć i 28 dni gadali o Covenancie, bo to byśmy mogli pewnie jeszcze dużo gadać. Bo jest tylko jeden argument od Wiktora, który chcę skomentować, jeżeli możesz. Aha. Bo to jest akurat dosyć ważne. Ten ostatni? Tak. Jest jedna sprawa. Polecieli odrębnym statkiem. Tak. Tylko że jak zauważysz, ile członków załogi poleciało tym statkiem. Policzmy sobie na paluszkach ślicznie, bo to jest aż kurwa 8. Z 12! Jaki to ma sens, bo ja nie wiem. Naprawdę. Nie wiem. Jak ja mówię o Covenancie, to mi po prostu już we łbie szumi, nie? Ten film nie ma kompletnie sensu. 8 członków załogi, bodajże z 12, po prostu członkowie załogi są najważniejszymi osobami w procesie kolonizacyjnym, ponieważ oni będą tak naprawdę odpowiedzieli za cały management, rozrost, używanie wszystkich maszyn. Bo to są tylko kolonizatorzy, nie? Nie wszyscy będą wiedzieli, co trzeba zrobić, a aż 8 z 12 członków załogi po prostu idzie się dosłownie wywalić na obcą planetę. I jakim? Wytłumacz mi, jak to nie jest narażenie misji. A można było wysłać tylko i wyłącznie androida, co nie? Na przykład. Albo w ogóle nie polecieć tam. No ale dobra, ktoś powie, nie polecieliby tam, to by nie było filmu, więc tutaj się nie czepię, bo rzeczywiście zgadzam się z tym, że ostatnimi czasy, mimo że Ridley Scott kręcił film w miejscu oddalonym o 15 km ode mnie, o czym się niedługo przekonacie, no to niestety rzeczywiście tutaj mu nie wyszło, no i trudno darmo. Wiktor pisze, że mam wrażenie, że jestem jedynym widzem, który broni Covenanta. Chyba tak, bo na dodatek powiem ci w ten sposób, już abstrahując od tego, czy ci się podobał, czy nie, czy my o nim mówimy źle, czy dobrze, no miały być jeszcze 2 filmy pomiędzy właśnie Covenantem a Obcym Ósmym Pasażerem Nostromo, bo to jest tak zwany prequel, no i nie powstały, ponieważ poszliśmy do kin, albo nie poszliśmy do kin, a raczej bardziej nie poszliście wy do kin, po tym jak na przykład taki Lincoln, ja, Galeria i inny Ormando powiedzieli, słuchajcie, to jest gówniany film, po prostu darujcie sobie. No i rzeczywiście dlatego ten film poległ w każdym aspekcie, no ale tutaj był wcześniej wspomniany na czacie i film, który ja swoją drogą uwielbiam, przejdę oczywiście do Obcy kontra Predator, ja jestem akurat w tej naszej, że tak powiem, debacie Lincolnowo-skruchowej, jestem zwolennikiem Predatora, dużo bliżej mi właśnie do Predatora niż do Obcego, więc kiedy usłyszałem, że powstaje Predator, Obcy kontra Predator w 2004 roku, i widziałem go wiele razy w kinie, o czym stali widzowie kanału dobrze wiedzą i mam go w 20... W sumie, Marcin, zanim będziemy kontynuować, bo ty się lepiej orientujesz niż ja, nie? I chcę, żebyś się wypowiedział. Budżet Przymierza to było 97 milionów. I przychody to jest 233 miliony. Zarobił około, tak pi razy około 200, znaczy w sumie, no zarobił około 125% wartości filmu. Co o tym sądzisz? On tyle czy nie to zarobił, jest dużo, czy to jest mało? Nie, on tyle nie zarobił, ponieważ tutaj w tych budżetach nigdy nie jest uwzględniony budżet na reklamę. Dlatego to jest świetnie teraz obrazowane, ponieważ Francis Ford Coppola nakręcił nowy swój film Megalopolis za swoją własną gotówkę, dał za niego $120 milionów. To jest jego budżet i on teraz poszukuje firmy, która będzie go dystrybuowała i która wyda na reklamę $100 milionów. Tego on wymaga. Więc w tym momencie ten film, tak na dobrą sprawę mówisz, zarobił 120. Ja bym obstawiał, że
budżet na reklamę to 233. tyle samo, czyli powiedzmy ten film zrobi jakieś 20, może 30 milionów, co przy takiej wielkiej franczyzie, wiesz, to byłoby w porządku, jakbym w tym momencie ja stwierdził sobie, zrobiłem krótki metraż Dzieciak, robię pełny metraż za $1 milion i on zarobi 30 milionów dolarów, to jest świetna rzeczywiście kasa, ale nie dla franczyzy, która tak naprawdę, pamiętajmy panie, panowie, oprócz tego, że filmy, no to mamy oczywiście gry, Lincoln mówił wcześniej o komiksach, planszówki i tak dalej, książki, zabawki, wszystko. Tego rzeczywiście jest mnóstwo. To nie jest tak rzeczywiście, że tylko i wyłącznie możemy sobie, proszę bardzo, mamy bryloczek do kluczy. Nie, tego jest mnóstwo, to jest całe uniwersum, ogromniasta rzeczywiście rzecz i jak taki film wypuszczasz i na czysto powiedzmy zarabia 20-30 milionów dolarów, ma złe oceny wśród krytyków, recenzentów, jak zwał, tak zwał, no to rzeczywiście studio myśli, kurczę, coś jest nie tak, bo myśmy rzeczywiście chcieli zrobić tutaj kolejną rzecz, a teraz dokładnie wiecie, że niemalże każda produkcja, jak tylko powstaje, to już jest, oczywiście będzie uniwersum, bo ja zresztą co wam recenzuję jakiś nowy film, to mówię, tak, już twórcy zapowiedzieli, że jeżeli będzie sukces, to będzie uniwersum, będzie to i tamto. Ostatnio Omen robiłem przecież pierwszy, który tak zwany był prequel do tego filmu z Gregory Peckiem, ale już twórcy zapowiedzieli, że jak będzie sukces, to będzie kolejna część, która tak naprawdę teoretycznie nie może powstać, ale ponieważ Omen z Gregory Peckiem poszedł w tą stronę, to my pójdziemy w tą stronę i będzie równolegle, co się może. Więc jak dla mnie to był wynik poniżej krytyki, tym bardziej, że pamiętaj, że za ten film odpowiedzialny był Ridley Scott, wiesz, to nie jest tam jakiś Lincoln, to nie jest jakiś tam skruch, to jest uznane nazwisko, które jest to nie jest twórca, który dopiero co zaczyna, wiesz, w tym momencie Fede Alvarez robi Romulusa i no, on też nie jest super twórcą uznanym, ale już ma kilka filmów w swoim, wiesz, dorobku, a tutaj mamy Facia, który skoro Prometeusz był 12, no to załóżmy, że nie pamiętam, jak Covenant, że był powiedzmy 16, no to mamy faceta, który od 40 lat tworzy filmy i dał nam jeden z największych filmów sci-fi w dziejach kinematografii. I nagle robi film, który zarabia 30 baniek przy budżecie tam 100-120. No słabo to wygląda, więc jak dla mnie to jest po prostu pomyłka, cytując komisarza Siarę z Killera. I tutaj jeszcze komentarz Mr. Xeno Official. Ja się lepiej bawiłem na Covenancie niż na Prometeuszu, bo Prometeusz był dość nudny i obcego nie było tyle. Pojawił się na końcu, a kilka sekund w Covenancie gore i 2 nowe rodzaje ksenomorfów. No wiesz, jeżeli podejdziesz do tego w ten sposób, no to można powiedzieć, patrzcie, tylko i wyłącznie w Covenancie, a także w Obcym 3 mieliśmy pokazane, jak widzi obcy. Więc to też jest coś ciekawego, tak? O ile oczywiście w Obcym 3 on tam widział normalnie, no to powiedzmy w Covenancie widzieliśmy taką siateczkę, to wyglądało jak widok muchy, chyba tak patrzą, tak? Jakoś tak to rzeczywiście jest zrobione, więc no to już zależy na co chcesz patrzeć. Ogólnikowo według mnie Covenant to jest po prostu słabe kino, no ale teraz wróćmy właśnie do tego, co mówiłem wcześniej o Obcy kontra Predator. Zrobił go Paul W.S. Anderson, facet, który od zawsze nie ukrywał, że on jest większym fanem Obcego niż Predatora. To właśnie on miał reżyserować 3. Obcego, ale akurat wtedy chyba kręcił albo Event Horizon, albo Mortal Kombat, coś takiego rzeczywiście wtedy. Który to był rok? Było. To był rok 90 chyba 3. To mi się wydaje, że to będzie chyba bardziej chyba Event Horizon, Mortal Kombat to jest chyba 95. Może tam Lincolnie kliknąć i zobaczyć. Już właśnie sprawdzam. W każdym razie, kiedy ten film powstał, bardzo byłem zaciekawiony, ponieważ rzeczywiście on sam powiedział, reżyser powiedział, jeżeli nie wystąpi w tym filmie nie Lawrence Fishburne, wróć, tylko no i teraz wyszło mi imię i nazwisko Bishopa. Bishop, facet z Terminatora, Lance Henriksen, jest. Lance Henriksen, tak. Udało się. Jeżeli on nie wystąpi, no to w tym momencie jest Klops, a tutaj się pojawia Lance Henriksen w roli Bishopa. Pojawia się Sanata Latan, matka Blade'a swoją drogą, oczywiście z innego filmu. I dostajemy mnóstwo odnośników, mnóstwo ciekawostek, to się wszystko wpisuje. Tam wiem, że ludzie już się czepiali też, ty patrz, tam 10 to nie był, 100 lat temu to nie był ten dzień, ale to akurat jest mniejsza większość. Jak ty, Lincolnie, podchodzisz do filmu Obcy kontra Predator? Nie mówimy jeszcze o tym, że za kilka lat Ridley Scott wyrzuci ten film z kanonu. Póki co mamy rok 2004 albo 2005 i AVP powstaje i jak ty do niego podchodzisz? Jeżeli chodzi o same AVP, to jest bardzo przyjemne kino do oglądania ogółem, prawda? Ale jeżeli chodzi o sam film, to nie jest to coś specjalnego, prawda? Dostajemy mieszankę Obcego i Predatora, co było po prostu... Zapomniałem słowa po polsku, ale to jest foreshadowing, tak? Było foreshadowowane w drugiej części Predatora, w drugiej części Predatora. I w sobie wykorzystał to bardzo dobrze.
bardzo fajny film, ale to po prostu nie jest coś specjalnego. To jest po prostu, bierzesz popcorn, oglądasz z uśmiechem na twarzy i tyle. Nie przejmujesz się nawet zbytnio fabułą, nie? To jest po prostu typowy akcyjniak. To jest po prostu, jak ta seria się nazywała, Boziu. To jest Szybcy i Wściekli z sci-fi, zanim powstali Szybcy i Wściekli w sumie. Chyba. W sumie, z którego roku jest pierwszy Szybcy i Wściekli? No, Szybcy i Wściekli to będzie gdzieś tak, jakoś tak w tym samym okresie. Właśnie zapomniałem tutaj przypomnieć, pokazać, że mam, ja też właśnie mam tutaj gdzieś obcego, a nie widać go, ale pokażę taki bardzo fajny, obcy, panie i panowie, zrobiony. Nie wiem, czy widać, ale czekaj, dam się na pełny ekran na chwilę Lincolnie i Bardzo będzie ładne. widać. Więc możecie zobaczyć, taki fajny obcy jest, zrobiony ze śrubek, nakrętek, takich innych rzeczy, po prostu pospawany, polutowany. To jest prezent urodzinowy, za który ci Krzyśku, co prawda nie Krzyśku Lincolnie, ale Krzyśku inny, dziękuję bardzo. Kozak. Świetna sprawa. Miałem co prawda taką opcję, żeby kupić sobie takiego wielkiego 1:1 Predatora, ale nie było mnie stać, też właśnie zrobiony z łańcuchów, odkrętek i tak dalej. Zgodzę się z tobą. AVP to nie jest kino wybitne ze wszechmiar, to rzeczywiście nie jest super, ale to w bardzo ciekawy sposób właśnie łączy Predatora z obcym, które to uniwersum już wcześniej było oczywiście połączone, bo w komiksie to już było dużo wcześniej, zresztą w komiksie też obcy był połączony z Terminatorem i tak dalej, rzeczywiście tych rzeczy dużo było zrobionych, ale mi się właśnie podoba bardzo ten cały motyw, wiecie, że pojawia się obcy, Predator, cała ta wrzucona otoczka, Majowie, Aztekowie, te klimaty, wszystkie to rzeczywiście jest dosyć ciekawie zrobione. No i obcy jest zły po raz wtóry w tymże filmie. Predator jest dobry. Kto by się spodziewał, że Predator może być dobry, no ale wiadomo, potem ktoś może W sumie nie możemy określić obcego jako złego, ponieważ to jest po prostu zwierzę. No, krótko mówiąc, więc żadne zwierzę nie jest złe z natury, to jest po prostu instynkt. Tylko chciał wyłącznie przeżyć. Potem rzeczywiście wiele lat po tym ktoś może stwierdzić, a to ja sobie nakręcę na podstawie tego jakiś tam film o Predatorze i tak jakoś wyślę. Ale o ile rzeczywiście mi się Obcy kontra Predator bardzo podobał, widziałem go w kinie wiele razy, to potem dostajemy Obcy kontra Predator Requiem, który jest, no tak naprawdę zaczyna się w momencie, kiedy się kończy się pierwsza część i tutaj jest tylko tak naprawdę jedna rzecz, która mi się podoba, do niej za chwilę dojdę, ale fabularnie no Obcy kontra Predator Requiem to nie jest dobre kino. Co myślisz? Fabularnie to nie ma sensu. Ogółem fabularnie to nie ma sensu. Tyle mogę powiedzieć. Tam nic nie trzyma się praktycznie kupy. Bo w sumie tam co prawda było wyjaśnione, dlaczego ten cały statek zwalił się na dół itp. itd. Ale jest jeden mały problem. Ten statek to nie była popierdółka, bo ciało Predatora, które umiera w AVP-1 było na statku Matce Predatorów. Tak. To jest po pierwsze. I tam wszystko się działo, prawda? Statek, który spadł, to był statek Wolfa? Dobrze mówię jego imię? Tak, Wolfa. On jest. Wolf to jest ten że tak powiem, ten Predator, który pojawia się w dwójce. Wolf to się wzięło od Harvey'a Keitela, panie i panowie. Tak się ogólnie przyjęło. Od Harvey'a Keitela, który pojawia się w filmie Pulp Fiction i on tam po prostu jest facetem, który załatwi wszystko. Tam nie ma rzeczy niemożliwych i tak właśnie nazwano tego Predatora, który się pojawia w dwójce Wolf, bo tylko i wyłącznie jeden właśnie Predator się w dwójce pojawia, co jest jak najbardziej wielką głupotą. No i wracając, nie? Mamy sobie tą całą sytuację, wszystko się po prostu wali, ale po pierwsze, ten statek spadł, tak? Mamy Predaliena. Predalien powinien zostać przetransportowany w teorii na statku Wolfa na sam dół, prawda? Po pierwsze, jak Wolf przetrwał, albo jak Predalien przetrwał. Zgadza bo się. oni by się wymordowali. Idąc dalej. Co tam jeszcze było? No, Mamy jaja, jak dobrze pamiętam. Oj. Tylko nie pamiętam, czy te jaja były już one w sumie to nie jest Predalien. O jaja ksenomorfów? O Tak. facehagery? Tak, one były wzięte, w jedynce tego nie było, ale w dwójce było pokazane, jak Predatory właśnie niosą te całe, że tak powiem, tuby, no domyślam się, że to jakaś tam formalina albo coś takiego i tam właśnie są te facehagery i to jest niesione i one są właśnie wnoszone na statek, tak, i one tam gdzieś są noszone, więc one też wyszły jakoś takoś. W jedynce tego nie mieliśmy, oczywiście w dwójce się pojawiło, no bo wiadomo, że musiało, co nie? I bardziej chodzi tutaj o fakt, że jaki ciąg przyczynowo-skutkowy, jaki efekt domina musiał tam zajść, żeby do tego wszystkiego doszło. Tak naprawdę.
Bo mamy Hurdur, wszystko pięknie, ładnie, rodzi się Predalien, nagle coś się dzieje, spadamy, bum, mamy inwazję. No. Jedno pytanie, na które film powinien odpowiedzieć. Jak? Mhm. To jest właśnie ogólnie, że jest słabo. Hello, Cowstaff, I see you on Instagram. How's it going, man? Mój kolega Cowstaff z Indii, przy którym pracował ze mną przy Predatorze, także przy Dzieciaku. I to, co mówię, w tym filmie jest jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, właśnie wygląd Wolfa. To jest po prostu dla mnie najlepszy Predator, jakiego ja widziałem. Te bronie mi się bardzo jego podobają. Zresztą troszeczkę zostało zmienione, bo chociażby do AVP Paul Wes Anderson powiedział, że mówi, podobał mi się ten smart disk, którego używał w drugim Predatorze, właśnie nomen omen Predator, ale chciałem tutaj Co bardziej zostało zaczerpnięte z komiksów, Shuriken, tak przy jak okazji. Shuriken, tak bardziej, rzeczywiście, żeby wyglądało fajnie. Cześć Michael, witam cię bardzo, bardzo ponownie. Bo w kulturze powszechnej po raz pierwszy to pojawiło się w komiksie, bodajże wczesne lata lata 00 albo i nawet późne lata 90. A potem pojawiło się to w grze. I to jest pierwszy appearance w filmie. Ten smart disk, jak dobrze pamiętam. Bo chyba w filmie Predator 2 nie było smart dysków, mieliśmy tylko lance. W Predator 2 były smart dyski, Predator używał je w tej rzeźni. Chłodni. W tej rzeźni. Okej, już pamiętam. Pokonał Garego to znacznie Buseya i Danny Glover, czyli Harrigan go używał. Dobra, tutaj właśnie widzę, że jest dzisiaj bardzo... Pamięć dziurawa jak ser szwajcarski, więc wiesz. Widzę, że dzisiaj jest bardzo, bardzo aktywny Xeno Official, ale rzeczywiście wydaje mi się, że nazwa zobowiązuje, pewnie, że tak. Może AVPR nie ma dobrej fabuły, ani nie jest dobrym filmem, ale Predalien według mnie ma najlepszy design i w ogóle jest moim ulubionym obcym, tak samo jak Wolf, najlepszy Predator i obcy. No to właśnie to dokładnie to, co powiedzieliśmy z Lincolnem, że rzeczywiście tutaj wygląda super. Predalien jest bardzo świetną postacią ogółem. Powinien zostać wykorzystany jakoś lepiej, moim zdaniem. Dariusz pisze, że stracony potencjał kolejny. AVPR za dużo ciemnych scen i nie było widać, co się dzieje. No to rzeczywiście wiele osób mówiło, że... Dlatego to trzeba oglądać na kontraście plus tam 1,5. Albo wiesz, jakiś tam telewizor... Wtedy jest oglądalne, nie ukrywam, wtedy jest oglądalne. HDR-em, także możesz spokojnie śmignąć. Jak szukasz dobrego HDR-u, sprawdź kanał Język Filmu, tam Szymon rzeczywiście to bardzo wszystko wrzuca i wyjaśnia. Wiktor Z tutaj szybta. Pytanie z Nejbeczki, będzie ta rozmowa na Spotify, bo wiem, że raczej nie będę do końca, a odsłuchałbym serię o resztę jutro rano. Będzie i jutro rano i nie będzie, bo z tego, co się orientuję, to Restream, czyli aplikacja, którą używam do dzisiejszego streamowania, zajmuje około 1, może 2 dni, ażeby to przetworzyć, ale obstawiam, że we środę na Spotify, na Google Podcast, na Apple i tak dalej, to już będzie dostępne do odsłuchania, tak żebyś mógł spokojnie sobie to, Wiktor, ogarnąć i nie będzie problemu. No i do momentu, ja troszeczkę nie poszliśmy, że tak powiem, historycznie, bardziej chronologicznie, do momentu powstania Prometeusza, AVPR jest cały czas w kanonie, po czym Ridley oczywiście Scott robi swoje filmy i mówi, nie, AVPR to jest w ogóle coś innego, my tego nie chcemy znać i to jest, dziękuję bardzo, rzecz, która jest przez nas totalnie pomijana, co według mnie jest słabe, bo rzeczywiście można to było fajnie wykorzystywać. Ja o tym opowiedziałem dosyć dużo przy okazji jednego z odcinków teorii filmowych, kiedy to mówiłem o teorii, że połączony jest ze sobą między innymi Obcy, Predator, Terminator, Szkolna Pułapka i tak dalej. Tam rzeczywiście jest tego dużo, nawet chyba bohater ostatniej akcji z Arnoldem też był połączony. Jak chcesz, drogi widz, to sobie odszukaj. No ale wiele lat mija. Hulu robi, właśnie Disney, robi coś pięknego. W Ameryce Hulu chyba. Tak, w Ameryce jest Hulu, w Europie to jest Disney, ale robi coś pięknego. Otóż wypuszcza film pod tytułem Prey, czyli Predator Prey i nagle okazuje się, że to jest wielki hit. Film jest rzeczywiście dobry, film jest rzeczywiście ciekawy, jest największym hitem stacji, aż do niedawna rzeczywiście, bo aż do niedawna był największym hitem stacji. No i potem się okazuje, dobra, no to skoro minęło już kilka lat, ludzie zapomnieli o tym nieszczęsnym Covenancie, ludzie już nie pamiętają o Obcym, no to trzeba robić coś więcej, coś dalej. No i nagle stwierdzili, nie robimy jednego filmu, tylko robimy 2 projekty. Będzie film i będzie serial. Zacznijmy może od filmu. Akcja filmu Obcy Romulus, Alien Romulus, ma się rozgrywać pomiędzy filmami Obcy, 8 pasażer Nostromo, a filmami Obcy decydujący starcie, czyli pomiędzy filmem Scotta a filmem Camerona. Lincolnie... Czyli tak naprawdę nie mamy żadnego podejścia w sumie do sytuacji z Covenanta. Chyba. Bo to jest chyba różnica wiekowa jakichś 200 lat, sprawdzę?
Gdzieś tak, ale mi się wydaje, bo też tak, wiemy już, że nie pojawi się Ripley, czyli Sigourney Weaver nie będzie w tym filmie, więc dostajemy całkowicie film inny. To znaczy, my już w tym momencie wiemy, bo to już oczywiście wiemy z pierwszego Obcego, że istnieje ksenomorf, on tam sobie gdzieś jak najbardziej jest, oni już o nim wiedzą, o czym oczywiście my już wiemy z Obcy kontra Predator, ale Obcy kontra Predator nadal, pamiętajcie, nie jest w kanonie, więc to, co wiecie z Obcy kontra Predator 1 i 2, w ogóle odsuwamy na bok. Wiem, że trochę to zagmatwane, no, ale Ridley Scott po prostu dał ciała na pełnej linii i akurat rzeczywiście dużo zaszkodził. Więc w tym momencie oni wiedzą, że istnieje ksenomorf i my dostajemy, i widziałeś pewnie Lincolnie zwiastun, co? I jakby się do niego odniósł. Drodzy widzowie, ja wam nie mogę zwiastunu pokazać, bo oczywiście prawa autorskie, ale spokojnie jak wpiszecie sobie po tym odcinku w YouTubie Alien Romulus zwiastun, to możecie go znaleźć, bo są chyba nawet już dwa zwiastuny dostępne. W wielkim skrócie to jest po prostu... Ja nie nazwałbym tego nawet sobie trailerem, tylko bardziej jako technological demo, bo oni pokazują tam po prostu czego możemy się spodziewać, ale jeżeli chodzi o samą fabułę, to nie mamy zbytnio jak się domyślić, co się będzie działo itp. itd. Wiemy, że będą facehagery, wiemy, że będą obcy. A jeżeli są facehagery, to w teorii powinna być też i królowa. To jest jedyne, czego możemy się domyśleć. Mamy tam kilka smaczków związanych z tym wszystkim, ale jeżeli chodzi o resztę, to po prostu musimy czekać. To jest technological demo, stricte, moim zdaniem. Bo tak właśnie sprawdzałem, co słychać. No jest mnóstwo rzeczy, które mamy przecieki już oczywiście z planu, między innymi. Romulus w tytule filmu to nazwa dryfującego wraku stacji badawczej korporacji Weyland i Yutani. Bohaterami są przemierzający kosmos grupa osób specjalizująca się w odzyskiwaniu cennych elementów porzuconych stacji statków kosmicznych i innych. Czyli te osoby, w teorii, które znalazły Ripley na początku drugiej części. Jak najbardziej, czyli teoretycznie to są właśnie oni. Romulus jest dla nich łakomym kąskiem, za późno zorientują się, że to śmiertelna pułapka. Tak rozpoczyna się dramatyczna walka o przetrwanie. Taki jest oczywiście koncept, taki jest oczywiście pomysł. Czy będziemy mieć tutaj nawiązanie do Ripley? No to zobaczymy, bo pamiętacie, ja mówiłem wcześniej, Sigourney się nie pojawia, ale może gdzieś tam być jakiś, a pamiętacie tam coś, już wysłaliśmy kilka lat temu taki statek Nostromo czy coś, może coś w ten deseń bardziej bym, powiedzmy, podszedł do tego tematu, ale na przykład, co mi się podoba, to Fede Alvarez, czyli reżyser, powiedział, że on stawia, tak samo zresztą jak Scott i Cameron, właśnie na efekty praktyczne. To znaczy, nie, jeżeli mają się pojawić komputerowo generowane efekty, czyli CGI, jak najbardziej, nie mam nic naprzeciwko, ale jeżeli możemy to rozwiązać praktycznie, to właśnie będziemy to próbować w ten sposób i wydaje mi się, że to jest dobre podejście do tematu, bo udowodniły to ostatnie lata, że coraz więcej filmów odchodzi właśnie od CGI, coraz więcej filmów wraca do praktycznych efektów. Jak ty się na to zapatrujesz, Lincoln? Boję się. Mam PTSD po Obcym 3. Wiem, że poszło wszystko do przodu, ale dalej się boję, nie? I przy okazji znalazłem już informacje na temat czasu akcji. Prometeusz to jest 2093. Okay. 11 lat później mamy Obcy Covenant 2104 i 18 lat później mamy pierwszego Obcego, więc ramy czasowe nie są aż takie duże. Okay. Ale 18 lat w erze skoku technologicznego, gdzie tam wszystko się dzieje, prawda? Może coś oznaczać. Zobaczymy, jak to będzie, ale tak razy oko, nie? Tutaj Kseno pisze nam jeszcze na temat tego właśnie zwiastunu do Romulusa. W jednej scenie na ułamek sekundy było widać macki, które wchodziły w gębę randomowej kobiety. Tak. Jedyne skojarzenie dla mnie to Trilobite z Prometeusza. To jest prawda. A ewentualnie może być to po prostu narząd rozrodczy facehagera królewskiego, którego widzieliśmy w trójce. Tego, którego jak najbardziej kocha Lincoln, to po prostu on by dużo dał, żeby... Jest czerwony, jest śliczny! Zresztą czekaj. Jak nie wiecie, co Lincolnowi dać na 50. urodziny, które będą za 60 lat, to możecie mu dać takiego 1 do 1. Ja niedługo 30 mam, bo Galerian, szykuj hajs. Z 30 lat, kurczę, kiedy to było normalnie? Na czacie przed chwilą się Sebastian wypowiedział, kolega ze szkoły. Sebastian, on ma dopiero 30 lat, a my już normalnie troszeczkę więcej, że tak powiem. Czekaj. Mogę zrobić w ten sposób. Powiększ. Teraz na naszej aplikacji mogę share screen. Dobra, no to dawaj. Karta Microsoft Edge. Wrzucaj, ogarnij. Udostępnij.
Chyba Dobrze, mogę zrobić mam w tutaj ten już sposób. od siebie, tylko przypomnę panie i panowie, że ogarniamy to byku, nie ma problemu, ogarniemy to byku, pisze Galerian. Mogę zatrzymać Ogarnie twoje udostępnianie 30 urodziny. Dobra, włączamy teraz, zobaczymy jak Tak. to I wygląda. tak wygląda facehugger królewski. W porównaniu do zwykłego facehuggera, zaczniemy od tego, że on jest większy. Duży. Znacznie większy. Znaczy jak pół Jak faceta. możecie popatrzeć na centrum tego facehuggera, czyli jeżeli widzicie mój kursor o ten obszar, Tak, widać. to jest dosłownie rozmiarów głowy tego typa. W porównaniu do normalnego facehuggera by tylko zakryło mu twarz. A to jest rozmiar głowy dosłownie, więc możecie pomyśleć, jak gigantyczne to bydle jest. A dodatkowo w teorii w niektórych grach i komiksach było pokazane, że facehuggery królewskie mogą latać za pomocą tych swoich błonek, które mają przy paluszkach, nie? To teoretycznie mogą dłużej szybować, prawda? Szybować, bo o lataniu tutaj nie ma mowy, to nie są ptaki. Szybować, niż zwykłe facehuggery. Facehuggery tylko skaczą, to bydle jest większe, więc ma większą siłę i jeszcze może szybować, więc to można nazwać takim supermanem facehuggerów, prawda? I on jest piękny, ten bydlak jest piękny i kurde, gdybym ja dorwał propa tego czegoś, to o kurwa, stary. Byłbym taki happy. Byłbym happy. Także panie i panowie, jeżeli nie wiecie, co Lincolnowi dać na 30 urodziny, to naprawdę możecie Dokładnie. wysyłać. Numer telefonu jest bardzo łatwy, 997, można do niego dzwonić, poprosić o adres, on nam rzeczywiście wam poda, a jak nie wiecie gdzie, to wysyłajcie na Woronicza 17, tam zawsze, w opisie oczywiście wpisujcie Wabang 1 z 10 i tam rzeczywiście to ogarną. No i tak to wygląda. Tutaj właśnie mam otwartych kilka ciekawostek na temat właśnie nowego filmu Fede Alvareza. Ten jest piękny. Jak najbardziej. Alien Romulus to pierwotnie zamówione dla platformy Hulu, no ale po sukcesie Predatora oczywiście stało się inaczej. Kocham wszystkie filmy, cały cykl. Nie chciałem pominąć lub zignorować żadnego z nich i ujawnił też, co tak naprawdę zainspirowało go. I chodziło o usuniętą scenę z filmu Jamesa Camerona Obsedycyjne Starcie i to jest ta scena, oczywiście tutaj domyślam się, że Mr. Xeno Official będzie dokładnie wiedział, scena usunięta z filmu, jest ona przywrócona w późniejszych wydaniach, jest to tak, gdzie dzieciaki bawią się na korytarzach stacji właśnie kolonii i po obejrzeniu pomyślałem wtedy, wow, właśnie powinienem zrobić, pomyślałem wtedy, wow, jakby to było być tymi dziećmi dorastającymi w kolonii, która potrzebuje jeszcze 50 lat terraformacji. Pamiętam, jak wtedy pomyślałem, że jeśli kiedyś będę mógł opowiedzieć historię w tym świecie, to będzie to opowieść o tych dzieciakach, które będą miały po 20 parę lat. No i to był punkt wyjścia do Romulusa. To rzeczywiście, żeby to się w ten sposób jakoś kliknęło, oglądało. Słuchaj, czy ty masz jakieś nadzieje z tym związane? W ogóle, czy będziesz szedł na Romulusa na zasadzie, okej, to jest po prostu, to nie jest kolejny obcy, to nie musi być kolejny super ekstra ciekawy film, to jest kolejna produkcja, którą po prostu chcę wziąć, odhaczyć, zobaczyć, będzie super, rewelacyjnie, będzie dno, życie po prostu. Jak ty do tego podchodzisz? Do kina wypadałoby wyjść na ten film, to jest prawda. Wypadałoby. Czy pójdę? Zobaczę po 2 dniach od premiery. Ale tak czy siak obejrzę. Żadnych nadziei nie mam, jak już wspomniałem. Od czasu Covenanta nie mam żadnych nadziei z tym związanych. Nie podchodzę do tego w żaden sposób jakoś z entuzjazmem, bo jak już wspomniałem, lepiej pójść na takie coś z negatywnym podejściem i mieć rację, niż mieć cały ten hype w sobie. Być takim obcy, a potem kurde, co to jest? Ale faktycznie... To byłby taki policzek i to bardzo mocny policzek. Inaczej się ogląda filmy, kiedy nagle okazuje się, że słyszysz, że jest 20 recenzji, wszyscy mówią, film super, rewelacyjny, ekstra, a idziesz na ten film, mówisz, to rzeczywiście musi być super ekstra i ten film powiedzmy jest dobry, ale nie jest rewelacyjny, to jest takie, ale miało być ekstra, nie? No a inaczej całkowicie, jeżeli, totalnie bez, mam na przykład kolegę, który w ogóle, tak sobie postanowił, w ogóle nie ogląda zwiastunów. Nawet jak idzie do kina, to on stoi przy drzwiach, czeka aż te zwiastuny wybrzmią, nim się pojawią, potem dopiero wchodzi, bo on nie chce znać, totalnie on zero, i wchodzi. Wydaje mi się, to jest chyba najlepsze podejście do tematu. Także pozdrawiam cię zdowóż, nomen omen Krzysiek. Też jest akurat dzisiaj dużo tych Krzyśków, co? No jak tak to się rzeczywiście poskładało. I tutaj mam jeszcze artykuł Fede Alvareza odnośnie green screenu, to co mówiłem wcześniej. Obsesyjnie staram się unikać green screenów, zbudowaliśmy więc plan oraz model każdego stworzenia. Tam będzie oczywiście kilka
kilka ksenomorfów się pojawiało. Wszystko musiało zostać zbudowane, więc naprawdę żyliśmy w tych przestrzeniach, ale nie jestem też ortodoksyjnie przeciwny komputerowym efektom. Wywodzę się ze środowiska, w którym nauczyłem się samodzielnie tworzyć efekty wizualne. Do dziś sam zajmuję się tym na planie, czasami montuję i pracuję nad efektami na swoim komputerze. Chodzi o to, by wykorzystać to, co najlepiej się sprawdzi w danym ujęciu, ale jeśli mówimy o spotkaniu twarzą w twarz z potworem, nic nie przebije tradycyjnych efektów. Więc rzeczywiście znowu dostaniemy, mam nadzieję, faceta w gumowym stroju, który będzie tam jakoś rzeczywiście próbował to zrobić, ograć i mam nadzieję, że będzie super. Zaraz patrzymy tutaj na pytanie, bo rzeczywiście coś się dzieje, piszecie dużo. Pytanie do Lincolna, bo są takie klapki na oczy do snu. Czy masz takiego facehugera, którego kładziesz sobie na twarz jako taką nakładkę na oczy? Chciałbym mieć, ale mam pluszaka facehugera. O, jak słodko. Kiedyś go widzieliście na live'ie charytatywnym, był on. Także możecie sobie sprawdzić, odwinąć wszystkie odcinki, które tu mamy na żywo, one cały czas zostają na YouTubie. Ja jestem mega nastawiony, że to będzie Covenant do potęgi, jeśli tak będzie, to będę w niebo wzięty. No słuchaj, no to już, jeżeli będzie Covenant do potęgi. Ja też się staram nie oglądać trailerów, na pewno nie do tych filmów, które chcę zobaczyć, pisze Piotrek J. Bardzo dobrze. Adalet pisze, lepiej się nie nastawiać na dobry film i być mile zaskoczonym niż się zawieść. No dokładnie, czyli to, co powiedział Lincoln, i że Piotrek nam dorzuca, jeżeli jestem niezdecydowany, to wtedy obejrzę trailer, ale tylko do momentu, kiedy mnie nie przekona. No widzisz, z tym jest różnie. Ostatnio nawet... Ja ci powiem w ten sposób z tymi trailerami, jak to jest, nie? Jako typowy Kowalski my możemy podejść do tego jakkolwiek chcemy. Ja się nie zajmuję recenzjami, dlatego ja oglądam trailery, w szczególności do serii Obcy, Predator, etc., bo ja uwielbiam teoretyzować, jeżeli chodzi o porównania do komiksów. Po prostu teoretyka, podejście, porównanie, to jest bardzo fajna sprawa. Ale jeżeli jesteś takim recenzentem jak Marcin, jak Ormando, jak Galerian, jak ponarzekajmy, kurde, Julian też, nie? To tak jakby obejrzenie traileru jest twoim obowiązkiem, żeby to teoretycznie nawiązać w tym do recenzji, że co oni obiecują, a co dostajemy, nie? Coś ci lata. Tak, to ksenomorf molowy, nie? Ksenomol. Ksenomol się pojawił Lincolnowi, panie i panowie. Dokładnie. Więc rzeczywiście tak to jest. Kseno, nomen omen official pisze, szczerze, kocham tradycyjne efekty, aż krytersy mi się przypominają. To teraz zależy, które krytersy, czy mówisz o pierwszych 4, czy o tej kolejnej 5 części, która była beznadziejna. Zresztą wszystkie krytersy omówione są na kanale, bo brałem je pod uwagę przy okazji kultowych horrorów dawno temu, a Wiktor jeszcze dorzuca, a ja trailery oglądam i to lubię, bo mogę zobaczyć klimat filmu i wiedzieć, o co chodzi. Oczywiście trailery są często inne od finałowego produktu, ale i tak czasami lubię. Zgadza się, a czasami po prostu mogą nas wprowadzić w błąd, jak to chociażby miało miejsce o same trailery, przy okazji ostatniego Spidermana. No. Udało mi się już go złapać, nie? Ale jeżeli chodzi o same trailery, to po prostu ja lubię też je oglądać od czasu, kiedy dostaliśmy Avengers, nie Endgame, tylko co było przed Infinity War. Tak. Bo jak dostaliśmy Infinity War, prawda, trailer był piękny, wszystko było świetnie. Dostaliśmy po prostu sceny troszeczkę z początku filmu i troszeczkę z końca, ale te sceny z końca filmu to był smoke screen, bo tak naprawdę ta scena, kiedy była ta trailerowa scena, którą dostaliśmy w trailerze, a potem ta, którą dostaliśmy w filmie, to są dwie zupełnie różne sceny. I dlatego czasami oglądanie trailerów, żeby wyłapać takie rzeczy, ewentualnie pozytywnie lub w sumie negatywnie też się zaskoczyć, to jest bardzo fajna rzecz, nie? No tak samo czasami jest, że po prostu biorą i zmieniają bohaterów. Jak mówiłem wcześniej w Spider-Manie ostatnim, kiedy to jest finałowa, że tak powiem, walka, kiedy 3 Spider-Manów walczy sobie z 3 złolami, dostajemy tylko i wyłącznie Toma Hollanda, więc tak to jakoś. Witam bardzo serdecznie Good Say 75 na Instagramie, a także Andrzej Konefal. Witam bardzo was serdecznie, fajnie, że jesteście. Halo. No i słuchaj, jeszcze nam został serial. I to jest chyba największa zagwozdka, ponieważ akcja serialu będzie się, panie i panowie, toczyć na Ziemi. Wiele lat, oczywiście przed wydarzeniami z Obcego, no nie z Prometeusza, bo Prometeusz oczywiście było w ogóle przed ludźmi na Ziemi. Galerian, poproszę facehugera w kadrze. No, nie wiem, gdzie on teraz jest. Ja tutaj robiłem przemeblowanie w pokoju, nie wiem, gdzie on teraz jest. Ja muszę go poszukać i ewentualnie posprzątać, jak będę miał ochotę na to. Nie? Właśnie, to jest ten problem. Posprzątał Lincoln pokój i nie wiadomo dokładnie, co gdzie jest. Nie posprzątałem, ja muszę go posprzątać. Słuchaj, tak patrzyłem sobie na obsady, na to, co się dzieje właśnie przy okazji
Ja właściwie nawet mogę wam udostępnić, bo to jest z Filmwebu, tutaj mam artykuł. Obsada cały czas, że tak powiem, rośnie. O, jesteśmy tutaj, tylko żebym ja patrzył na Lincoln na mnie. Aktorka znana z Fundacji w serialu o obcym. Kogo zagra Sandra i Sensi Diver, że tak powiem, niech się tak nazywa. Pewnie nam nie powie, kogo gra, bo to akurat nie specjalnie, ale jak podaje deadline, Sandra zagra w serialu doświadczoną pracowniczkę korporacji Weyland-Yutani. Postać ta pojawi się w kilku odcinkach. Przypomnijmy, akcja produkcji ma rozgrywać się na Ziemi pod koniec obecnego stulecia, przed wydarzeniami ukazanymi w filmie Obcy, Ósmy Pasażer Nostromo. Ridley Scott niestety pełni obowiązki producenta wykonawczego. Główną rolę serialu Alien będzie grana przez Sydney Chandler, czyli Wendy, czyli mamy nową Ripley, krótko mówiąc. W obsadzie znaleźli się też Timothy Olyphant. Dla tych, którzy nie pamiętają, no to jest to gentleman, który pojawił się między innymi jako agent 47, a także jako antagonista w Czwartej Szklanej Pułapce. Wcieli się on w będącego jej mentorem androida imieniem Kirsch oraz David Richdahl. W pozostałych rolach pojawią się Alex Lotter, S.D. Davis i tak dalej, osoby naprawdę nieznane. A skąd można kojarzyć właśnie tę aktorkę? Między innymi z seriali 2900 Happiness, Most nad Sudanem, Zakładnicy z metra, DNA, Backstorm, Koło czasu, Oxen i serialu Sci-Fi Fundacja. Ten serial jest na Apple TV+. Ja niestety nie znam jej z żadnych z tych ról, ale to nie ma znaczenia, bo tak jest bardzo często, że osoby, które nie są specjalnie znane, też brane są pod uwagę i pojawiają się w różnego rodzaju produkcjach. To jest normalna sprawa. Jennifer Aniston wystąpiła przecież w Leprekonie, Johnny Depp wystąpił w Koszmarze z ulicy Miodów, a Henry Cavill wystąpił w 8. Hellraiserze, tylko i wyłącznie po to, żeby Oscarowi Renée Zellweger i Matthew McConaughey wystąpili w 4. części teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Cóż zrobisz, nic nie zrobisz. Film był omówiony, cześć, filmowe emocje, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie. Więc obsada rośnie. Jak się, Lincoln, to jest ciekawe pytanie, jak się zapatrujesz na to, ponieważ wiele razy nam mówiono, o czym będzie serial o obcym i głównym motywem przewodnim będzie nierówność społeczna. Ja tak się zastanawiam, jak się do nierówności społecznej, więc domyślam się, że będzie pewnie problem z rasą, może powiedzmy problem z klasą, że tak powiem, pracującą i tak dalej. Jak się do tego wszystkiego ma wziąć, oczywiście ja wiem, że to będzie pewnie pewnego rodzaju hiperbola, ale jak się do tego w ogóle ma obcy? Powiem ci w ten sposób, ja nie wiem jak ma się do tego obcy, ale mi się nie widzi slogan ksenomorfy kończą rasizm, okej? To mi się nie widzi. No. A takie jest właśnie hasło między innymi tego serialu. No słuchajcie, to jest... Zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że tego nie spierdzielą, bo naprawdę nie ukrywajmy, teraz seria o obcym to jest tirówka. Kto podejdzie, to po prostu robi co z nim co chce, nie? No ale ksenomorf kończy rasizm, to możecie ocenić ten slogan sami, nie? Słuchajcie, motyw jest taki, że, bo akurat tutaj mam artykuł odnośnie tego, że wiele przy okazji serialu Fargo zależy od obcego. Czemu? Ponieważ oba powstają dla stacji FX i pisze je Noah Wyle, scenarzysta jednego drugiego i w każdym razie no, motyw jest taki, że no, facet jest za to odpowiedzialny i tak się zastanawiamy, ale co? Ale jak? Ale gdzie? No to niekoniecznie się niby wszystko trzyma kupy, no ale według nich, oni teoretycznie wiedzą lepiej i serial o obcym nie jest pomyślany jako, teraz mieliśmy na przykład Shoguna, prawda, 10 odcinków, ciach, dziękuję bardzo, koniec. Nie. Serial o obcym jest pomyślany jako wielosezonowy cykl, który będzie się cały czas ciągnął. Zresztą tutaj artykuł jest, czy rzeczywiście powstanie 6. sezon Fargo, to zależy od obcego. Taki jest super artykuł na Filmobie, a chodzi o to, że czy scenarzysta wyrobi się, ponieważ zarówno Fargo, jak i Obcy mają tego samego autora scenariusza, więc no to po prostu jest rewelacja. I jeżeli oni chcą to pokazać na przestrzeni, no to ja się zastanawiam, co się będzie działo, wiesz, czy my to dostaniemy na zasadzie serialu 24 z Kieferem Sutherlandem, gdzie wiesz, akcja będzie stopniowana, czy może okazać się, że przez pierwszy sezon oni będą dochodzić do tego, Ksenomorfa dopiero zobaczymy pod koniec 2. sezonu, po to by w 3. coś się działo. Nie wiem w ogóle jak to ugryźć, wiesz, tym bardziej, że tak naprawdę produkcja trwa, jest już w tym momencie kręcony, a my o tym nie wiemy specjalnie nic. Wiemy tylko oczywiście, że ma być walka z niesprawiedliwością społeczną,
Słuchajcie, nie mówimy o żadnym filmie Korzenie, ani wiecie, ani Kolor W Purpur. sumie wpadłem teraz na pewien pomysł, Mhm. ale to jest taka klisza, że aż może być prawdą. No to dajesz. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jest walka z nierównościami na ziemi, etc., i nagle jakaś bardzo skrajna organizacja prospołeczna po prostu na pokrój tego, co się stało w czwórce, zatrudniają piratów, żeby zgarnęli jakąś fajną broń genetyczną, nie? Mhm. I tą bronią genetyczną mogą na przykład okazać się jaja obcych, etc., no i myślą, że ich wytrenują i mamy teraz powtórkę znowu z czwórki. Jak ja teraz myślę o tym i tak w pewnym sensie jest w tym sens, ale możemy mieć bardzo kiepską powtórkę z czwórki. I to taką gorszą. I w sumie to mnie obawia najbardziej. Ale weź też pod uwagę, że to, co mieliśmy powiedziane we wcześniejszych filmach, że tak powiem, które się dzieją później, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, świat, nie mówię o filmie Weyland Yutani, tylko o świecie, nie wiedzą o istnieniu ksenomorfów. Więc Dlatego mówię, że po no. prostu zamawiają jakąś broń genetyczną, a z racji tego, że na przykład oni wiesz, jakby to ująć słowa najlepiej, że oni po prostu chcą jakąś broń, żeby ich nastraszyć, nie? I się Nazwijmy wymyka to w spod ten kontroli. sposób. I po prostu dostają takie coś, wymyka się to spod kontroli. Jeszcze zobaczymy, jakie ramy czasowe tego serialu są, prawda? Bo chyba tego jeszcze nie wiemy. No i Koniec obecnego stulecia. No właśnie. Koniec Tak było obecnego przynajmniej stulecia. napisane we wcześniejszym. Muszę coś sprawdzić? No sprawdź sobie, zobacz. Także będziemy wiedzieli, jak to jest grane. Tutaj puszczam komentarze, co piszecie. Ksenomorfy są symbolem równości, zabijają i zapadnieją każdego porówno, bez względu na kolor skóry, orientację czy status społeczny, pisze Dariusz Tokarczuk. Dokładnie, wszystkim porówno. Mamy komunizm, tak? Komunizm jest, że wszystkim porówno. No coś rzeczywiście w tym sensownego jest. Xeno Official pisze, trailer Predators wprowadzał w błąd, by the way, bo na głównym bohaterze pojawiło się kilkanaście laserów, a Predator było 3 i tam pod koniec wpuścili 4 tego dobrego. Zgadza się, no ale też umówmy się, ja jako fan Predatora przyznam, że no niestety mam. Niestety Roberto Rodriguez, czyli producent, bo nie reżyser, bo reżyserem był Nimrod Antal, nie spisał się i czwarty Predator, nie, właśnie trzeci Predator, czyli Predators nie jest dobrą produkcją, mimo że występuje tam przecież Adrien Brody, zdobywca Oscara, mimo że pojawia się Lawrence Fishburne, nie mam pojęcia po co, bo jego rola rzeczywiście w tym filmie jest totalnie zbędna, jak zresztą sama ta postać. No i też pojawia się genialny, uwielbiany przeze mnie facet, którego biografia, jeżeli nie czytaliście, to przeczytajcie, Danny Trejo, człowiek po prostu, człowiek, który po prostu we wszystkim jest genialny. Galeria W. 6 zł 66 groszy. Wolny Faceha. Galeria za wolny Facehager, tak, Facehager na prezydenta, wolność dla Facehagerów. Dziękuję Galerian za donate'a, pamiętacie, donate 666. Żółwik i piąteczka dla ciebie, bardzo jest mi miło, że... Dobra, tylko powiem, co chciałem powiedzieć, ok? Więc tak, to ma być koniec obecnego stulecia. Mamy ramy czasowe Prometeusza i prologu do Alien Covenant, który nazywa się The Crossing. Nie nazwałbym tego skrzyżowaniem, tylko bardziej w sumie... Przejściem? Przejście, tak, bo Prometeusz ma miejsce w 2093, a The Crossing to jest short oficjalny, wypuszczony w roku 2017, który pokazuje, jak David zrzuca bombę biologiczną na planetę tych inżynierów, to co potem mamy w filmie. I to jest rok 2094, więc w teorii jeszcze, jeżeli myślimy o tym, że David był twórcą Obcych, to w teorii Obcy jeszcze powinni istnieć. Chyba że na Ziemi wyhodują. Tak trochę słuchajcie, nie sądzę, żeby jakie macie pomysły? Na Ziemi... No, piszcie, jakie macie pomysły, co to może być, co może się dziać. To nie ma najmniejszego sensu. Bo potem mamy kolejnego shorta, prawda? I on nazywa się Alien Covenant Origins i on opowiada historię z tego, co widzę Elizabeth Shaw, zanim umarła. A żeby wytworzyć jaja, to David musiał, jak dobrze pamiętam, zabić Shaw, żeby ona jako pseudo-inkubator złożyła jaja, prawda? Te mniejsze. I Alien Covenant Origins ma miejsce w 2103 roku, więc tak trochę to się, kurde, nie klei. To tak trochę mocno się nie klei. Więc ciężko powiedzieć, no dokładnie.
I Może to będzie serial w uniwersum obcego, bez obcego. Co? Coraz bardziej negatywnie podchodzę do tego, nie będę ukrywał. wiesz, motyw jest też taki, że z tego co pamiętam, to premiera serialu ma być po filmie po Romulusie, więc możliwe, że na przykład w Romulusie dostaniemy jakieś informacje na temat tego, ale z drugiej strony, biorąc pod Tylko, że uwagę, teraz jakie są mamy ramy problem czasowe kolejny. Romulusa, no No właśnie, właśnie. to się wszystko nie trzyma kupy, wiesz, to tak się nie klei, bo można by W pomyśleć, okej, w szczególności, że porządku. No, ty powiedziałeś, że Romulus ma być w ramach czasowych pomiędzy obcym a ósmym Pomiędzy pasażerem pierwszą a drugą a częścią, tak. ostatecznym starciem, tak? tak. To tutaj mamy ramy czasowe od 2122 do 2179, to jest około 60 lat. No, 50-60 lat, no. No, to trochę tak się to dalej nie klei. No tak, ale w tym momencie to jest cały czas przyszłość, a ten film ma być wrzucony, powiedzmy, w najlepszym wypadku fabularnie 30 lat wcześniej. I tak zastanawiam się, ale przecież to niespecjalnie się właśnie trzyma kupy. No nie wiem, co będzie, chyba że jeszcze po drodze, tak jak mówiłeś, tutaj są 2 oficjalne shorty. Może na przykład dostaniemy jakieś tam, wiesz, shorty na zasadzie, tak przecież chociażby zrobił James Cameron przy okazji drugiego Terminatora, tak? Kiedy miał powstać drugi Terminator i wiadomo było, że Arnold powraca, a mówili ludzie, jak? Przecież Arnold jest zły. No to w tym momencie poprosił Stana Winstona, ażeby ten nakręcił krótki metraż o tym, jak, taki zwiastun, o tym, jak właśnie liniowo, na taśmie są produkowane te Terminatory z Arnoldem, no i to w tym momencie, było wyjaśnione dokładnie, widzieliśmy, czemu Arnold teraz może być zły, czemu teraz może być dobry, bo w jedynce był zły. No nie wiem, może coś takiego powstanie, bo jak na razie ten serial Nic się nie w ogóle nie klei, w ogóle to niespecjalnie jest logiczne, no bo to ten opis, który mamy, to on, wiesz, bardziej pasuje do dramatu psychologicznego, obsadzony gdzieś tam, wiesz, w jakiejś... Dramat obyczajowy w sumie. W Ameryce, powiedzmy, wiesz, Detroit, gdzieś tam totalnie jakieś bezrobocie koszmarne i tak dalej, a Jeszcze się zdziwisz, pewnie w tym filmie Robocopa zobaczymy. Tak, no nie zdziwimy się, jak wejdzie Nancy Allen. Murphy, is it you? I z tego taki wyskakuje ksenomorf. Byłoby ten, ale domyślam się, że ponieważ ludzkość jako tako nie wie o istnieniu ksenomorfów, to będzie jakieś miejsce, wiesz, odludzie, które tam powiedzmy ewentualnie na potrzeby tego rzeczywiście serialu można w jakiś tam sposób zamknąć albo zniszczyć, zrzucić bombę i w tym momencie ludzkość się o tym oczywiście nie dowie, a będzie tylko na zasadzie elektrownia, która tam była niedaleko, jądrowa, coś tam była jakaś awaria i tak dalej, wyciek i nieważne, może coś będzie w ten sposób, no bo skoro ludzie nie mają o tym nie wiedzieć, no to wiesz, to nie może być, co jest najczęściej atakowane, Nowy Jork czy Los Angeles albo na przykład Olsztyn czy Białystok, prawda, bo to rzeczywiście nie mogą być te miejscowości, bo tam przecież wystarczyłoby, żeby wyskoczył Zenek Martyniuk i już byłoby pozamiatane po wszystkiemu. No ale to już zobaczymy. Popatrzmy, tutaj jeszcze jakieś komentarze się pojawiają. Wiktor pisze, takie tematy w ogóle nie powinny być poruszane przy takich serialach, one powinny być bezstronne, one powinny być rozrywką i to wszystko, no. A w tym momencie, jeżeli chcesz dopisać więcej, no to zobaczymy. Jeszcze twórcy filmu Przymierze w wywiadzie tłumaczyli, że nie jest to planeta inżynierów, to była rasa stworzona na podobieństwo inżynierów, pisze Dariusz Tokarczuk. No, słuchaj, to w tym momencie to już nic tego nie uratuje, nie ma znaczenia, co by się działo, co by rzeczywiście nie mówili. Ja tylko przypomnę, panie i panowie, że dzisiaj świętujemy, z opóźnieniem co prawda, ale świętujemy Dzień Obcego, Alien Day 2024. Moim gościem dzisiaj jest Lincoln, nie ta ręka, czekaj, ta ręka, tutaj proszę bardzo, tara, jest Lincoln. Jak lubicie takie materiały, dajcie suba i włączcie dzwonek z opcją wszystko, bo my się spotykamy tak naprawdę na żywo co tydzień, co niedzielę o 20 czasu polskiego, bo wiem, że mamy widzów dzisiaj i z Indii, i z Kanady, i z Wielkiej Brytanii, także wbijajcie co niedzielę o 20 czasu polskiego. Słuchaj, Lincoln, tak podsumowując, nie jesteś, z tego co tak właśnie wybrzmiałeś, nie jesteś specjalnie optymistycznie nastawiony na te dwie produkcje, nie, obcego, które nas czekają w ciągu najbliższych kilku miesięcy, nawet sprawdzę, że mamy już oficjalne daty. To powinien być wystarczający komentarz. Nie, po prostu nie. Powiem w ten sposób, ja w pewnym sensie czekam na Romulusa, bo od tego filmu zależy, w jaką stronę franczyza o Obcym pójdzie jako filmy. Jeżeli chodzi o serial, to teraz wytłumaczyłeś co, jak, gdzie, jakie to ma ręce i nogi i to w sumie teraz jest kadłubkiem, za przeproszeniem, a nie kurde człowiekiem. Znaczy kadłubki to są ludzie, ale wiecie o co mi chodzi. Po prostu ja nie wiem co mam myśleć, jeżeli chodzi o serial, to totalnie nie. Jeżeli chodzi o Romulusa, to boję się. Tyle powiem, nie? I to nie z powodu tego, że to ma być horror.
Słuchaj, Alien Romulus, polska data premiery to jest 24 sierpień tego roku, więc już teoretycznie niedługo. Co zabawne, w tym momencie wszedłem na IMDb i jest zarys fabuły serialu Obcym i akcja ma się dziać 3 dekady przed wydarzeniami z filmu Obcego Ridleya Scotta, czyli tak dokładnie mówię, skoro tam był 2120, to ma być 2090, powiedzmy, z niewielkim, Zaczekaj chwilę. niewielkim 3 okładem. dekady, czyli 3 dekady. 2092. Mhm. Covenant jest 2104. To jest rok przed Prometeuszem do chuja. A czyli teoretycznie gdzieś tam o Prometeusza można zahaczyć, może coś będzie wrzucone, ale my nic na ten temat nie wiemy, ale z serialu tutaj jeszcze niestety nie mamy żadnych dat, kiedy to się ma pojawić, kiedy będziemy coś mieli, no ale obstawiam, że wiele będzie uzależnione od tego, jak sobie poradzi Romulus w kinie, no i domyślam się, że w Polsce, znaczy w ogóle w Europie, to wejdzie na platformę Disney Plus i tam będziemy mogli sobie zobaczyć. Kiedy się pojawi, to oczywiście będę go recenzował, bo dokładnie wiecie, że jestem to wam winien, ponieważ zarówno Obcy, jak i Predator, także i Godzilla i King Kong były omówione w cyklu kultowe horrory, których montażysta siedzi zresztą obok mnie, widzicie go tutaj, to ten gentleman z tą piękną brodą, więc będą omawiane nie odcinek po odcinku, ale raczej sezon po sezonie, jeżeli takowe dostaniemy. Więc jak widzicie, panie i panowie, Obcy według nas swoje najlepsze lata niestety ma już za sobą. To już cytując serial sprzed wielu, wielu lat, to se ne vrati, pane Hawranek, nie ma takiej opcji. To rzeczywiście nie będzie dobrze. Obcy, no nie powiemy, że skończył się na Kill 'em All, bo to akurat byłoby nadużycie, ale rzeczywiście został wyeksploatowany i jeżeli Fede Alvarez, facet, który rzeczywiście potrafi zrobić ciekawe kino i ma pomysł, czasami, nie zawsze, ale czasami ma pomysł, jak rzeczywiście ugryźć powiedzmy zużyty, zjedzony, starty, wykorzystany tak, już wyeksploatowany do granic pomysł, bo przecież pamiętacie, że on nam dał Martwe Zło, mowa tej produkcji z 2013 roku. On nam dał świetny thriller, czyli Nie oddychaj, tak mi się wydaje z podtytułu Don't Breathe z 2016 roku, który był czymś niesamowitym, a przynajmniej czymś ciekawym rzeczywiście. No i on teraz tworzy Romulusa, więc może być bardzo dobrze, może być dobrze, a może być źle. Tutaj już nastawiamy się na wszystko. Cześć Anna Maria, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie. I no cóż, tak samo jak Lincoln, pójdę, obejrzę, ale to już nie będzie nastawienie na zasadzie tak, mam zaznaczoną datę w sierpniu i będę teraz skreślał. Nie, to już nie te czasy, rzeczywiście. Obcy pójdę zobaczyć bardziej powiedzmy z obowiązku recenzenckiego, bo muszę go obejrzeć. No nie dlatego, że po prostu rzeczywiście wyczekuję. Nie. Wyczekuję to akurat ja drugiego Predatora Prey, czyli w tym momencie rzeczywiście jest zapowiedziane, więc mam nadzieję, że to będzie super świetna sprawa. W tej samej konwencji? Tak, ten sam twórca ma to rzeczywiście kontynuować, ma to być pociągnięte w ten sam sposób, więc jestem rzeczywiście bardzo... To jest kontynuacja Preya pierwszego, tak? Tak, taki jest pomysł. Czy tak będzie, no to zobaczymy, bo nawet w tym momencie z tego, co ostatnio czytałem, to nawet jeszcze nie ma scenariusza, wiesz? Ja ci powiem w ten sposób, jest pomysł, jest zarys, ale zobaczymy. Mi coś świta, że po prostu w ostatnich napisach końcowych jakby te animacje, to pojawiło się więcej statków i w ogóle coś w stylu AVP, nie? Więc... Tam jest, że tak powiem, tak zwana scena, można powiedzieć, po napisach, co nie? Że niby przyjeżdżają, bo wiadomo, że Predator Prey to według tego filmu to jest pierwsze starcie obcego, Predatora na Ziemi, czyli pierwszy raz Jałcia pojawia się na Ziemi, który... Tworząc to oczywiście okazuje się, że AVP już w tym momencie też w Predatorze nie jest w kanonie, bo wiadomo, że w AVP to Predatory się pojawiły już dawno za czasów Maju i to właśnie przez nich oni wyginęli. No ale dobrze, nie o tym, bo nie o Predatorze. O Predatorze przyjdzie jeszcze nam czas pogadać, bo to rzeczywiście jest bardzo zacny stwór. Panie i panowie, moim i waszym gościem był dzisiaj Lincoln, proszę bardzo, tutaj ten gentleman, dla niego poproszę w tym momencie serduszka, łapki w górę na czacie, nieważne na której platformie oglądacie. Lincoln, dziękuję ci bardzo za to, że byłeś i podzieliłeś się z nami swoją wiedzą. Słuchajcie, to ja dziękuję za zaproszenie. Mnóstwo wie o Obcym i w ten oto sposób zainicjowaliśmy, ja wiem, że późno, bo kończy się kwiecień, ale zainicjowaliśmy w roku 2024 spotkanie z naszymi gośćmi. Kolejny gość, mam nadzieję, jeżeli się nic nie zmieni, za 2 tygodnie, a kto?
o tym się dowiecie, jeżeli śledzicie moje media społecznościowe. Nieważne, czy naprawdę ja jestem taki, że niedługo będę wam wyskakiwał z lodówki, więc uważajcie naprawdę gdzie. Więc jeżeli chcecie, to sprawdźcie. Facebook, nie ma znaczenia. Discord, Instagram, Twitter. A w ogóle ty mówisz Twitter, bo też używasz. Mówisz Twitter, czy mówisz X? Przedstawiłeś się? Ja ci powiem w ten sposób. Jeżeli A? chodzi o samego Twittera, to Musk go zniszczył. Dlatego ja wolę mówić Twitter niż X. Ja wolę pamiętać rzeczy, jakie były dobre, zamiast rozkminiać, co będzie w przyszłości. Nie? Aczkolwiek kiedyś słyszałem fajne stwierdzenie, że szkoda, że on nie nazwał go, nie zmienił, jak zmienił nazwy, nie nazwał go Twitter X. Bo tam było, że już będzie SpaceX, Twitter X i tak dalej, jakby wszystko dawało na zasadzie. To akurat byłoby fajne. To byłoby genialnie, prawda, jeżeli, że tak powiem, firmowo, to byłoby ciekawie dobre. Także jak mówiłem, za jakieś 2 dni nasza ta rozmowa pojawi się na Spotify'u, tam możecie go odszukać. Oczywiście szukajcie Marcinowej recenzji, bo tak jest. A my na żywo, panie i panowie, widzimy się oczywiście za tydzień o 20 czasu polskiego.